Chciałabym w imieniu JLabs wszystkich Was powitać na 68. wydarzeniu serii Talk for Devs z Kubą Kubryńskim, któremu za chwilę oddam głos. Najpierw może przedstawię dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, choć mam nadzieję, że jest tu większość osób, które już nas znają. I teraz tak, jeżeli chodzi o JLabs, bo my jesteśmy odpowiedzialni za to całe wydarzenie. Pokrótce Wam nas przedstawię. Jeżeli chodzi o Talk for Devs, to od 2014 roku spotykamy się pod nazwą J Academia, teraz jesteśmy Talk for Devs. To seria wydarzeń na początku przeznaczona była dla ludzi, którzy dopiero wchodzili w branżę IT, ale głównie dla studentów, ale z czasem zaczęła się na tyle rozwijać, że zaczęliśmy przyciągać osoby, które po prostu już w tym pracują i chciały poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie. Generalnie udaje nam się zorganizować 10 spotkań w sezonie, zapraszamy różnych prelegentów, zarówno z JLabs, jak i spoza. Rocznie udaje nam się zgromadzić przed ekranami, a wcześniej na salach ponad 1000 uczestników rocznie, więc myślę, że to jest całkiem niezły wynik. Jeżeli chodzi o tematykę, którą tutaj poruszamy, to jest ona związana głównie z obszarem IT. Dziś będziemy rozmawiać o tematach związanych z architekturą. No i tego wszystkiego nie byłoby, gdyby nie ludzie, którzy w JLabs pracują, od których wyszła ta inicjatywa. Samo JLabs zostało stworzone ponad dekadę temu przez deweloperów dla deweloperów. Obecnie mamy na pokładzie ponad 350 ludzi zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie i otwieramy się na tych, którzy gdzieś tam zdalnie chcieliby też do nas dołączyć. To, co nas wszystkich łączy, to takie wartości jak technologia, merytoryka, rzetelność i stąd też między innymi ta inicjatywa wydarzeń pod nazwą Talk for Devs. Współpracujemy obecnie z ponad 40 klientami, dla których realizujemy projekty. Średni wiek doświadczenia naszych inżynierów to jest 7 lat, więc stawiamy na tą merytorykę i lubimy współpracować z ludźmi, którzy lubią IT. To, czym się zajmujemy, to jest głównie outsourcing specjalistów IT, team leasing, outsourcing projektów i te nasze główne korowa działalność skupia się wokół Java, JavaScriptu, Quality Assurance, Pythona, .NETA oraz DevOpsowych tematów. A dzisiejsze nasze spotkanie jest poświęcone tematom związanym właśnie z architekturą, jak powiedziałam, i poprowadzi je dla nas Jakub Kubryński. Ogólnie agenda wygląda tak, że zaraz ruszymy, na koniec będzie sekcja poświęcona Q&A, więc jeżeli w międzyczasie pojawiłyby się jakieś pytanie, to zachęcam Was do tego, żeby je w tej sekcji Q&A umieszczać. Potem łatwiej po prostu zarówno mnie, jak i Kubie będzie przypilnować tego, żeby na wszystkie były udzielone odpowiedzi. Wcześniej ustaliliśmy z Kubą, że część pytań może się także pojawiać w trakcie prezentacji. Jeżeli jakoś będą nawiązać do tematu, to Kuba postara się w miarę na bieżąco na nie odpowiadać. Planujemy zakończenie na godzinę 19. Jeżeli tych pytań będzie więcej, to może się to trochę przedłużyć, ale będziemy się starali mniej więcej w tym czasie zmieścić. No i teraz oddaję już głos Kubie, no i życzę miłego słuchania. Dzięki. Ja tylko jeszcze przejmę szerowanie ekranu. Okej, jakbyście mi tylko jeszcze mogli potwierdzić, że widzicie też ekran, to byłoby tak, już super. Chyba widać. Ja jeszcze chciałabym tylko dodać dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, że te nagranie z tego także webinaru będzie dostępne choćby na naszym profilu na YouTubie i będziemy o tym informować także w naszych social mediach, także będzie można potem do tematu wrócić. Dobra, dzięki. To teraz ja. Tak jak słyszeliście przed sekundą, jak macie jakieś pytania, coś dla Was będzie niejasne, z czymś się nie będziecie zgadzać, to piszcie na bieżąco w tej sekcji Q&A. Ja ją śledzę cały czas, mam sobie to otwarte, więc jakbyście coś mieli, to dawajcie znać. Ja generalnie na część pytań, jak one będą dotyczyły tego, o czym mówię w danej chwili, będą to rozszerzały, doszczegółowiały, będę starał się odpowiadać od razu, a jeżeli to będzie coś takiego bardziej jakby oderwanego od tego, o czym mówię w danym momencie, to będę to po prostu parkował i na koniec sobie zrobimy taką sekcję Q&A. Ona jest przewidziana 15 minut, ale tak jak słyszeliście, to jak będzie potrzeba dłużej, to będziemy siedzieć dłużej. Dobra. To jest prezentacja dość nowa tak naprawdę i nie chodzi tylko o rok, tylko w ogóle o tematykę. Ja bym chciał teraz poruszyć tak naprawdę na niej trochę to, jak wygląda rola architekta i w ogóle architektura w takich projektach, można powiedzieć właśnie nowoczesnych,
czyli takich, które są blisko Agile'a, które są blisko takich samoorganizujących się zespołów, które porozmawiamy o tym właśnie, jak ta rola się zmienia, jak w ogóle zmienia się ostatnio architektura, jak zmieniają się wymagania odnośnie architektów i czemu w ogóle chcę o tym mówić. Ja w ogóle zacząłem pracę z IT, czy w ogóle może z programowaniem, czy w ogóle przygodę z programowaniem bardzo, bardzo dawno temu, bo zacząłem programować w Fortranie 77 w 89 roku, jeszcze na żółto-czarnym monitorze, tata mnie uczył programowania, rozwiązywania słupków na matematykę, a zawodowo robię to już też tak naprawdę prawie 17 lat, więc trochę już jakby udało mi się w IT rzeczy zobaczyć. Ponadto ja swego czasu dość mocno budowałem zespoły różnego rodzaju, więc przeprowadziłem grubo ponad 1000 rozmów rekrutacyjnych. Te rozmowy pokazały mi, że tak naprawdę te procesy rekrutacyjne, które są w firmach, nie są do końca takie, jak ja bym chciał, żeby były, zwłaszcza z punktu widzenia dewelopera. I tak w ogóle pojawił się DevSkiller, czyli spółka, której jestem założycielem, i produkt, którego jestem założycielem. To jest produkt tak naprawdę, który pomaga filtrować czy oceniać kompetencje kandydatów w procesie rekrutacyjnym, z tym, że robi to w oparciu o coś, co deweloperzy lubią i cenią, czyli takie prawdziwe zadania. Nie każemy nikomu implementować ciągu Fibonacciego, raczej dajemy kawałek jakiejś gotowej aplikacji z jakimś frameworkiem, nie wiem, ze Springiem, gdzie trzeba dopisać jakiś kawałek API restowego. To jest generalnie bardzo duży fan też ludzie z tego mają. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak to funkcjonuje, to możecie zawsze zaaplikować do JLabsu, to będziecie mieli w procesie rekrutacyjnym DevSkillera. Dodatkowo jestem jednym ze współautorów takiego szkolenia Droga Nowoczesnego Architekta, czyli tak zwane DNA, gdzie de facto zrobiliśmy właśnie kurs takiej nowoczesnej architektury. Do tego dołączyło tak naprawdę już chyba blisko 5000 osób w Polsce, więc stamtąd też mamy dość duży przegląd tego właśnie, jak to wygląda. A prywatnie jestem bardzo dużym fanem awiacji, samolotów, szybowców, jak widać, i tyle tak naprawdę. Więc tyle o mnie, wystarczy. I teraz przejdziemy do konkretów. Pierwsze pytanie, które w ogóle musimy sobie zadać na początku, to co to w ogóle jest architektura? Dlatego, że żeby w ogóle mówić o architekturze, żeby mówić o jakichś oczekiwaniach względem architektów czy ludzi, którzy mają gdzieś tam tą architekturą się zajmować, niezależnie od tego, jak ich nazwiemy, to pytanie tak naprawdę, co ta architektura robi. Bo ja zauważyłem, jak prowadziłem wiele szkoleń odnośnie architektury oprogramowania, właśnie zaczynam wtedy od pytania, co to w ogóle jest architektura, że de facto jest problem z jedną spójną definicją. Każdy tą architekturę rozumie trochę inaczej, no i potem jest problem, no bo gadamy, co ma tak naprawdę robić architekt, nie? Architekt ma robić to i to i to i robić architekturę. A czym jest architektura? No tego nie wiemy, nie? Więc teraz często pojawiają się odpowiedzi, że architektura to są jakieś diagramy, jakaś dokumentacja, jakieś wykresy i tak dalej. Czyli patrzymy na nią tak bardzo przez pryzmat jakby produktu pracy architekta. Inna taka kategoria odpowiedzi to jest, że to są różnego rodzaju komponenty, że to są jakieś relacje pomiędzy komponentami, moduły, cały sposób komunikacji, która się tam odbywa i tak dalej. No i super, tylko że to też jest jakiś produkt, nie? I teraz taka najbardziej ogólna forma definicji w ogóle architektury to jest to, że architektura to jest tak naprawdę zbiór decyzji, które podejmujemy w naszym systemie. Teraz czemu decyzje? No bo zobaczcie, że jeżeli mamy jakieś komponenty, to te komponenty powstały w wyniku jakiegoś podziału i ten podział tych komponentów jest de facto jakąś decyzją w zakresie tego, jak te komponenty mają być podzielone. To, czy pomiędzy komponentami ma być komunikacja synchroniczna, asynchroniczna, to znowu jest jakaś decyzja, którą ja podejmuję i mówię tak, te komponenty będą komunikowały się synchronicznie, te asynchronicznie. Jeżeli używam jakiegoś konkretnego środowiska runtime'owego, typu Kubernetesa, tak, to też jest jakaś decyzja. W związku z czym traktujemy teraz na potrzeby właśnie tej prezentacji architekturę właśnie rozumianą przez pryzmat zbioru decyzji, które musimy podjąć w obszarze naszego produktu. I teraz tak, jeżeli są decyzje, to teraz zastanówmy się, czy produkty tej architektury, które mamy obecnie, w jakikolwiek sposób różnią się od takiego klasycznego podejścia architektonicznego. No i teraz pytanie, i możecie, bardzo zachęcam do udziału na czacie.
Mamy tutaj dwie architektury. Z jednej strony mamy budynek, który wygląda jak klocki Jenga, czy Jenga w Nowym Jorku, a z drugiej strony mamy jakiś diagram UML-owy. I teraz jakbyście mogli powiedzieć, czy pomiędzy taką architekturą budowlaną a taką architekturą IT są jakieś podobieństwa i czy są jakieś różnice zasadnicze? To bardzo jestem ciekawy, jakie jest wasze zdanie. Więc możecie na czacie napisać, co wy na ten temat sądzicie i zaraz zobaczymy, na ile to się spina z tym, jak ja to widzę. Tak, po lewej jest piękny przykład monolitu, dokładnie, oba monolity dość sensowne. Zaraz będziemy rozmawiać o monolitach, czy monolity to jest coś złego, czy coś dobrego, ale dalej, czy macie jakieś jeszcze, widzicie jakieś podobieństwa albo takie zasadnicze różnice? Wolałbym, żebyście się skupili na różnicach. No, poczekamy jeszcze z pół minutki, może jakieś pomysły wpadną. Po lewej każdy rozumie, widzi, każdy dział w firmie, nie tylko techniczny. Jedno i drugie w krytycznej sytuacji może prowadzić do śmierci użytkownika, tak? A właśnie, tutaj jest bardzo fajna rzecz od Szymona. Po lewej musi być zaprojektowane, zanim zostanie ruszona budowa. To jest pierwsza zasadnicza różnica. Fundamenty. Także podjęto szereg decyzji, które zaowocowały takim produktem, tak. Po lewej powinny być plany tego budynku, dokładnie plany. I tą architekturę po lewej trudno zmienić. To jest druga kluczowa różnica od Sebastiana. Jest dostęp do wszystkiego. W lewym trudniej zrobić disaster recovery. Miejmy nadzieję, że nie, ale tak, jest problem. Dobra, słuchajcie, dwie podstawowe różnice, takie najważniejsze, które chcę poruszyć dzisiaj, to jest przede wszystkim to, co napisał Szymon D. RODO, to nie wymieniał pełnego nazwiska. To, że plan budynku musi powstać, zanim w ogóle ruszy budowa. My zanim zaczniemy cokolwiek budować, musimy mieć pełne, bardzo szczegółowe plany tego budynku. Te plany nie bardzo mogą się zmieniać w trakcie, w jakimś tam malutkim zakresie tak, ale co do zasady nie. I to jest zupełne przeciwieństwo architektury IT, która przede wszystkim nawet nie powinna być znana cała architektura przed rozpoczęciem projektu, z racji tego, że zwłaszcza w takich agile'owych projektach ta architektura będzie bardzo mocno w trakcie projektu ewoluowała. I my musimy być przekonani i musimy wiedzieć o tym, że ta architektura może się zmieniać i to jest dokładnie odniesienie do czegoś, co powiedział Sebastian S., czyli to, że tą architekturę po lewej jest trudno zmienić. Dokładnie. Ta architektura po prawej, ona powinna z założenia być zmienna i elastyczność architektury to jest właśnie najważniejsza rzecz i najważniejsze oczekiwanie względem architektów takich, którzy będą jakby działali teraz. W związku z czym wszelkie takie, wiecie, plany architektoniczne, gdzie się przez 2 lata siedziało i w Enterprise Architekcie dłubało, jaki to system zrobimy, jakby w obecnym czasie nie mają sensu. Jakby zmienność biznesu, zmienność wymagań jest na tyle duża, że zamiast się frustrować, że biznes cały czas zmienia to, co wymagania, jakby świat się zmienia, tak? Przyszła pandemia, no i wszystko się zmieniło, no jakby można płakać, że nasz cały diagram Enterprise Architekta jest do wywalenia, no ale takie jest życie, tak? Trzeba się z tym pogodzić. I dokładnie ten sam problem jest z budynkami, gdzie były jakieś plany budynków wielkich, a się okazało w trakcie, że w sumie to teraz jest pandemia, wszyscy pracują zdalnie, to jest bez sensu. Natomiast tak, co do zasady, pierwsza różnica jest taka, że nie projektujemy jakby a priori całej architektury systemu informatycznego. Jedyne, co możemy zrobić, co powinniśmy zrobić w obecnym czasie, to określić sobie pewnego rodzaju takie metryki, czyli drivery tej architektury, jaka ta architektura ma być. I na przykład w moich projektach, które ja prowadzę, czy które konsultuję, to takim jednym z podstawowych założeń architektury jest to, że ona ma być elastyczna. To jest najważniejsza cecha architektury, nadrzędna w stosunku do wszystkiego innego. Jeżeli ta architektura nie będzie elastyczna, a będzie na przykład skalowalna, no super, tylko w pewnym momencie może się okazać, że ta skalowalność nie jest potrzebna. Nie? Bo na przykład pozyskujemy zupełnie innych klientów, trochę zmieniamy model biznesowy, już nie robimy wypożyczalni rowerów, tylko robimy wypożyczalnie odrzutowców wielkich, pasażerskich i jakby tam jest dużo mniejszy ruch, nie? A kasa na przykład większa. W związku z czym model biznesowy się zmienia,
architektura ma być elastyczna, już nie potrzebuje takiego ruchu, jaki miała wcześniej, albo w drugą stronę, tak? Chcieliśmy wynajmować samoloty pasażerskie, a będziemy wynajmować latawce, no i w związku z czym będzie dużo większy ruch. Nasza architektura też musi być na taką elastyczność i zmianę drivera z nieskalowalności na skalowalność też przyjąć. I ta zmienność architektury to jest właśnie coś, co różni budynki. Jak zaczniemy budować budynek, no to nikt nam nie powie, co prawda to miał być malutki domek, ale chcemy z tego zrobić 100-piętrowy wieżowiec. Tak? Takich rzeczy się nie robi. Natomiast w przypadku IT taka zmiana o 180 stopni z zakresu projektu jest czymś jak najbardziej zasadnym. Więc to jest pierwsza różnica i pierwsza cecha takiej nowoczesnej architektury. Teraz pytanie, jak w takim razie w ogóle architekt powinien pracować i jak powinien działać z architekturą? I teraz pojawia się coś takiego, co nazywamy modelowaniem architektury. I teraz, co to jest takiego model w ogóle? Możemy sobie to rozumieć na różne sposoby. Ja podam Wam dwie takie analogie. Pierwsza analogia modelu to jest to, że mamy na przykład jakiś budżet w firmie, mamy model finansowy. I ten model finansowy mówi na przykład, ile będziemy wydawać, ile będziemy zarabiać, ile każda osoba będzie z tego, nie wiem, ile będziemy wydawać na pensje, ile będziemy wydawać na serwery, na narzędzia i tak dalej. Tylko pytanie, czy ja zawsze potrzebuję tak szczegółowej informacji? No ktoś powie nie, bo czasem chcesz wiedzieć tylko na poziomie finalnego zysku, że w tym miesiącu zarobiłeś tyle, a wydałeś tyle. A czasem chcesz wiedzieć, nie wiem, tam powiedzmy, ile kosztował każdy dział w firmie, ile wydaliśmy na marketing, ile na development, ile na sprzedaż, ile na operacje, ile zarobiliśmy z tego produktu, a ile z tego produktu. No okej, ale czasem chcę to widzieć bardzo szczegółowo. I teraz, jeżeli ja to wszystko mam w innych formatkach w Excelu, to te formatki nie są ze sobą związane, one nie mają jakiejś agregacji, w związku z czym każda z nich jest tylko pewnego rodzaju prezentacją czy reprezentacją tego modelu. Natomiast model sam w sobie jest niezmienny, tak? Czyli to, że ja mam jakiś dokument, w którym widzę, zarobił tyle, stracił tyle, to samo w sobie nie jest modelem, to jest tylko produktem tego modelu, a model to może być na przykład system księgowy, z którego mogę te informacje wyciągać, nie? Czyli wynik zapytania SQL to jest reprezentacja jakichś danych, natomiast te dane w bazie siedzące to jest pewien model, który tam jest, model na przykład bazodanowy. No i teraz jak to się ma do na przykład diagramów albo map? Zobaczcie, mamy mapę i teraz ta mapa tak naprawdę, tak jak tutaj widzicie 4 różne mapy, tak? Widzę mapę Europy i kawałka Afryki i gdzieś tam Azji. Widzę mapę Polski, Czech i Niemiec. Widzimy, że ta mapa Polski jest bardziej szczegółowa. Ona zawiera dodatkowo jakieś tam powiedzmy większe miasta, których nie było widać na tej mapie kontynentalnej, widać nawet jakieś drogi główne i tak dalej. Ale jak tą mapę jeszcze bardziej zoomuję, to widzę na przykład mapę Warszawy, tam widzę jakieś dzielnice, widzę Łazienki Królewskie, widzę lotnisko, widzę jakieś ulice, a jak to zoomuję jeszcze bardziej, to widzę nawet poszczególne domy, widzę, która ulica jest jednokierunkowa, widzę, że jest to jakieś Domino's Pizza i tak dalej. I teraz to jest coś, czego nie da się zrobić z papierową mapą. Jeżeli miałbym papierową mapę Europy, to nie jestem w stanie w nią tak zoomować. Nawet jak to będą PDF-y, to jeżeli będziecie mieć PDF-a, który jest bardzo szczegółowy, to jak go oddalicie, to po prostu zobaczycie wielką czarną plamę. Ok? A nie zobaczycie jakby tego, co tam się dzieje. I teraz model map tak naprawdę polega na tym, że ja mam opis taki, jak jest najbardziej szczegółowy, tak jak widzicie w prawym dolnym rogu, ale mogę go sobie zawężać i mówić, wyrzuć mi to, bo oddaliłem się. Teraz jestem na innym poziomie, mam inny kontekst, interesują mnie inne rzeczy. Ok? Nie da się tego zrobić z diagramem architektury stricte. Mogę sobie zrobić 4 diagramy, ale te diagramy będą ze sobą niepowiązane. Natomiast jeżeli uda mi się zrobić model architektury, to jestem w stanie ten model przybliżać, oddalać i on będzie pokazywał mi inne rzeczy. I dokładnie tak działa coś takiego, co nazywa się tak naprawdę diagramem C4. Jeżeli ktokolwiek z Was nie spotkał się jeszcze z diagramem C4, to odsyłam do strony c4model.com, gdzie możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. I co to jest diagram C4? Wydaje się, że to się niczym nie różni od takiej klasycznej dokumentacji architektonicznej. Mam jakieś 4 wykresy, diagramy, rysunki. Tak. Podstawowa różnica jest taka, że to jest tylko i wyłącznie produkt tego narzędzia C4, czy w ogóle podejścia C4, bo narzędziem jest Structurizer. I teraz o co tutaj chodzi? Ja tak naprawdę model architektury implementuję sobie w kodzie. Mam kod, w
w którym piszę: utwórz komponent, który nazywa się na przykład, nie wiem, baza danych, tak? Ten komponent jest częścią jakiegoś systemu, więc robię sobie dosłownie w strukturalizerze new system, add i ta baza danych, tak? Czyli wrzucam tą bazę danych do systemu, a system wrzucam do jakiejś domeny, a tą domenę wrzucam do jakiegoś przedsiębiorstwa, czy do jakiejś korporacji i tak dalej. I teraz ja mówię do tego narzędzia: daj mi diagram komponentów, tak? I on bierze ten kod, parsuje ten kod, wykonuje go i mówi: OK, nie interesują mnie nic, co jest wewnątrz tych komponentów, czyli nie interesują mnie kod, klasy, komponenty i tak dalej, interesuje mnie tylko to. Biorę i robię wykres tego. OK? Jeżeli trochę oddalę, zrobię zoom out, to system powie: OK, teraz jesteś na poziomie C2, czyli na diagramie kontenerów, w związku z czym już nas nie interesują komponenty, nie będziemy w ogóle pokazywać tych komponentów, bo one na tym etapie są niepotrzebne. To, co Ci pokażę, drogi architekcie, drogi użytkowniku, to pokażę Ci tylko i wyłącznie kontenery. Ja widzę te kontenery i widzę: o, ale tu jest fajny kontener. Klikam w ten kontener i system pokazuje mi tak naprawdę: a w tym kontenerze to mamy takie komponenty. I ta architektura jest utrzymywana w GitHubie w formie kodu źródłowego, gdzie macie całą audytowalność, historię i tak dalej, i co najważniejsze, model architektury. I diagram architektury, diagram jest tylko i wyłącznie pochodną tego modelu, tak? To jest wydruk z modelu. Natomiast nie wiem, czy czujecie tą różnicę między modelem a wydrukiem. Ona jest bardzo istotna na tym etapie, dlatego że model to jest coś, co bardzo łatwo mogę zmienić. Jeżeli ja ten model zmienię w jednym miejscu, na przykład przesunę jeden komponent albo jeden kontener z jednej domeny do drugiej, bo zrobię to w kodzie, po prostu przesunę tą metodę wyżej, to w tym momencie wszystkie wykresy, wszystkie pochodne tego zaktualizują mi się automatycznie. Nie ma tego problemu, że ja zmieniłem coś na jednym wykresie, a nie zmieniłem tego na drugim. Ten drugi jest nieaktualny, a ten jest aktualny i tak dalej. Nie? To jest kod, więc tam nawet możecie się dodać klienta GitHuba, wyciągnąć wszystkie swoje projekty z Gita i je wrzucić tak naprawdę, upewnić się, że są wszystkie przepisane, a jak jakiś moduł nie jest przypisany, to wyrzucić wyjątek i tak naprawdę nie zbudować architektury, tak? Bo robicie normalnie Maven Clean Install czy tam .NET Build i budujecie model i diagramy architektoniczne i macie nad tym pełną kontrolę na poziomie kodu. Nie? To jest architecture as code. Tak jak macie infrastructure as code, to mamy teraz architecture as code. I to jest pierwsza, jakby taka bardzo ważny element, który pozwala nam nadążać nad tą zmiennością architektury i mieć możliwość dokumentowania tych decyzji, które podejmujemy. No tylko, że teraz sam podział na komponenty i to, jakie komponenty są, gdzie one się tam wpinają, to nie są wszystkie decyzje, jakie musimy podjąć. I teraz nie wiem, czy słyszeliście taką historię o małpach i bananach. Pewnie słyszeliście, ale dla tych, którzy nie słyszeli, to ja jeszcze raz powiem. Był taki eksperyment i to faktycznie był przez naukowców przeprowadzany taki eksperyment, gdzie do klatki wsadzono 5 małp. Tam była jakaś tam drabina czy coś takiego i na szczycie tej drabiny były banany. No i teraz pierwsze, co oczywiście zrobiła jakaś pierwsza małpa, która była najbliżej tej drabiny, no to sru po te banany, no bo banany są dobre, jako małpy lubimy banany. Ale w tym momencie wszystkie pozostałe małpy, które stały na ziemi, one tam już nie pamiętam, były albo rażone prądem, albo były polewane wodą. W związku z czym te małpy się dość szybko nauczyły, że jak jakaś małpa próbuje wchodzić na tą drabinę, tylko się zbliża do niej, to trzeba jej spuścić łomot, bo jak ona wejdzie na tą drabinę, to my tak naprawdę zostaniemy no właśnie zlani wodą, czy porażeni prądem. Nie? No i teraz na czym polegał eksperyment? Eksperyment polegał na tym, że teraz wyjęto jedną z tych małp z klatki i wsadzono drugą, taką, która nie była świadoma w ogóle tego, że ten prąd jest, co tam się dzieje i tak dalej. No i ta małpa oczywiście pierwsze, co zrobiła po wejściu, to biegnie do tej drabiny, ale zanim dobiegła do tej drabiny, to wszystkie małpy ją tam łubudu, spuściły jej łomot. Ta małpa w sumie nie wie, o co chodzi, ale się nauczyła, że jak ktoś podchodzi do drabiny, to trzeba mu spuścić łomot. I ten eksperyment tak powtarzano aż do sytuacji, aż do momentu, kiedy w klatce nie było żadnej małpy, która byłaby porażona prądem, tam polana wodą, ale te małpy zachowały się dokładnie tak samo. One się nauczyły, że jak ktoś podchodzi do drabiny, to trzeba mu spuścić łomot. Te małpy oczywiście nie miały pojęcia, czemu ten łomot spuszczają, ale dalej spuszczały. I teraz, czy wam to coś przypomina? Czy przypomina wam jakąś sytuację z projektu, gdzie mówicie na przykład,
czemu tutaj nie może być jakiejś anotacji, albo czemu to jest zrobione tak? To musi tak być. Już nie pamiętamy czemu, ale kiedyś ktoś podobno próbował to zrobić inaczej, mu to nie działało. Okej, ale czemu? No tego nie wiem, to było dawno, to były zamierzchłe czasy, to trzy grupy deweloperów temu to tak było, ale wtedy tam coś nie zadziałało, nie? Jakby czemu nie wiemy, ale generalnie nie rób tak, bo to jest źle, nie? I teraz w naszych projektach ogólnie jest mega dużo właśnie takich tak zwanych legend ludowych, urban legends. Nie wiem czemu, ale nie wolno. I tutaj z pomocą właśnie przychodzi nam prawidłowe rozumienie architektury. Jeżeli nie można, bo coś, to weź mi to kurde napisz. I jest taka koncepcja, która nazywa się ADR-em. ADR to jest Architecture Decision Record. I ADR to jest tak zwany właśnie udokumentowanie decyzji architektonicznej. Tutaj widzicie przykład jakiegoś ADR-a, nie musicie go czytać, bo to jakby nie o to chodzi. Natomiast to jest kontekst. Zawsze w ADR-ze mamy takie kilka elementów. Mamy kontekst decyzji, czyli co robimy. Tutaj jak widzicie, to jest jakiś ADR z DevSkillera. Akurat on dokumentuje wybór nowej bazy danych dla aplikacji Examer, która tam ma mieć jakieś tam low latency, ma mieć high available, geograficzną dystrybucję i ona będzie używana do przechowywania statycznych definicji egzaminu i jakiś tam intermediate exam answers. Nie chcę wchodzić w szczegóły. I jest informacja, possible solutions i przeanalizowaliśmy 7 takich baz danych. Koniec końców wybraliśmy bazę Google Cloud Firestore z uwagi na wysoką dostępność, niską cenę i przyjazny model programowania. I teraz jest wyjaśnienie. Czemu nie wybraliśmy Scilli, czemu nie wybraliśmy tego, czemu nie wybraliśmy tego i tak dalej. Teraz jaka jest różnica? Różnica jest taka, że jeżeli teraz ktoś mi powie, a czemu to nie było zrobione w Scilli, to ja mu nie powiem, o wiesz, Scilla to się do tego nie nadaje i tu kiedyś pamiętam, że ktoś próbował, ale to mu nie zadziałało. Nie. Tu jest napisane wprost, czemu tak się dzieje. I teraz zobaczcie, mam taki przykład bardzo konkretny. Nie działa mi jakieś tam podejście architektoniczne, nie wiem, nie używam na przykład retryów w oparciu o coś, albo dla, nie wiem, błędnych danych nie zwracam kodu 404 wreszcie, tylko zwracam 410. OK, mogę teraz napisać, czy powiedzieć jakby nie róbcie tak, bo nie wolno zwracać 404, nie pamiętam czemu, ale nie wolno, ktoś kiedyś podobno próbował zwracać 404 i się bardzo źle kończyło. A jeżeli tak naprawdę ten commit, który zmienia 404 na 410, mam w message'u zgodnie z takim ADR-em, zmieniam to z tego i z tego powodu, to teraz ktoś może wejść do tego ADR-a i zobaczyć, aha, oni tak to zrobili, bo był błąd w jakiejś bibliotece i tak naprawdę tam jest napisane, że do momentu poprawienia tego błędu, który nie jest poprawiony od 3 lat, to nie można używać takiego i takiego kodu. Ale ja wtedy patrzę i mówię, OK, to już nie jest prawdziwe, bo ta biblioteka się poprawiła, albo zmienił się model programowania i tak dalej. Nie? U nas na przykład był taki ADR kiedyś, że klasy w jakimś tam konkretnym aspekcie muszą być publiczne, muszą mieć publiczne metody i tak dalej. No i ktoś może powiedzieć, czemu ta klasa jest publiczna? O wiesz, ona musi być publiczna, ona nie może być prywatna i tak dalej, ale tam był komentarz, ADR, decydujemy się na robienie klas tam, nie wiem, jakichś DTOS-ów dla restów publicznymi, dlatego, że taki i taki komponent się nie radzi z tym i z tym, tak? I w tym momencie ja mam kontekst, mogę do tego wrócić i powiedzieć, OK, to już jest nieaktualne, bo nie ma prądu, bo elektrownia wysiadła, mogę sobie jeść te banany, bo już mnie jakby to nie boli, nie? Mam świadomość, czemu ta decyzja była podjęta, jaki był jej kontekst i co się jakby kierowało. Teraz świat się zmienia, zmieniają się też jakby kryteria, które służą naszym decyzjom, w związku z czym jeżeli będziemy mieć zapisane, czemu ta decyzja była podjęta, nie tylko jaka ta decyzja jest, ale właśnie czemu i z jakiego powodu ona została, w jakim kontekście podjęta, to wtedy możemy zawsze w przyszłości zrobić sobie tak zwaną reewaluację tej decyzji. Podjęliśmy taką decyzję, bo to i to. Czy to jest dalej aktualne? Nie. Mogę to zmienić i już nie będę miał tego problemu małp, czy tego tak zwanego kaczki bez kupra. To druga historia, czemu tak robisz, bo moja mama tak robiła i tak dalej. Jakby możemy wrócić do tego i dowiedzieć się, czemu ktoś zaczął tak robić. I do tego Was bardzo zachęcam. ADR-y to jest coś, co w mojej ocenie jest w ogóle takim game changerem. To zmienia życie w projekcie, jeżeli zaczyna się definiować te ADR-y. U nas to leży w jakimś repozytorium Architecture, gdzie jest model C4, gdzie leżą sobie wszystkie ADR-y i tak naprawdę te ADR-y są wiązane z kodem po prostu przez commity. Jak robię commit w Gicie, który dotyczy danego ADR-a, to zapisuję. Tak? Inny przykład.
Czemu definiujemy kolejki rabbitowe na poziomie konfiguracji Rabbita, a nie w konfiguracji Springa, skoro można? Nie? I teraz znowu, ktoś może powiedzieć, kurde, nie możemy tego zmienić, a tam jest bardzo konkretnie wyjaśnione, że w konkretnych sytuacjach Spring sobie z tym nie radzi, albo są błędnie obsługiwane wyjątki, w związku z czym mamy walidację tego, że to jest tutaj, a jeżeli w Springu się pomylisz i w YAML-u zrobisz 2 spacje za mało, to utworzy ci błędną kolejkę i nie będziesz wiedział, że to nie działa, bo gdzieś tam nie ma obsługi wyjątków i tak dalej. Jest konkretna informacja, gdzie ktoś mówi, aha, to dlatego tak robią. A czy to jest dalej zasadne? Nie, bo już nie używamy Spring Clouda, w związku z czym w ogóle to przestało mieć sens. Okej, to teraz mogę podjąć inną decyzję, bo znam kontekst i znam jakby okoliczności podejmowania tej poprzedniej. Naprawdę gorąco zachęcam, poczytajcie sobie więcej w temacie ADR-ów, bo to zmienia jakość życia w projektach. Naprawdę, nie będzie więcej, bo tak, tylko będzie, bo tutaj jest prawda. Dobra, to jest tyle odnośnie ADR-ów, dokumentowania architektury. No i teraz pytanie tak naprawdę. Co takiego w ogóle robi architekt i jaka jest rola architekta w projektach agile'owych? Jeżeli mamy projekt agile'owy, no to gdzie architekt mi się tam będzie wtryniał, jak jestem samoorganizującym się, samowystarczalnym, wspaniałym zespołem, co ten architekt mi tam w ogóle będzie się wtryniał? Ja wszystko wiem lepiej, nie? No właśnie, pytanie, czy na pewno. I teraz właśnie w projektach agile'owych pytanie, czy ten architekt jaką ma mieć rolę? Czy on być takim imperatorem, który mówi tak, robimy, bo ja jako jedyny słuszny architekt, co prawda dawno nie koduję, ale się na architekturze znam, bo mam Enterprise Architekta, to wszystko wiem, jak zrobić i jak będzie świetnie. Czy może architekt w takim świecie agile'owym bardziej powinien być takim mediatorem, który będzie rozmawiał z zespołami, pomoże się zespołom dogadać i zapewni tak należy, że pomiędzy tymi zespołami będzie występowało coś takiego, uwaga, trudne, miękkie słowo jak dialog. Tak, że ci ludzie będą nie na siebie nawrzucać wzajemnie, że a to debilo, oni tak to zrobili, a on tego tak nigdy nie zrobił, tylko zadba o to, żeby ci ludzie byli w stanie się z sobą dogadać. Czy może powinien iść jeszcze dalej, już być nie tylko takim mediatorem, ale też wspierać te zmiany, wspierać te zespoły. O właśnie, Michał wrzucił bardzo dobry link, polecam, jest też w ogóle fajne narzędzie, nie wiem czy w tym repo, czy w innym do tworzenia ADR-ów, tam można sobie zobaczyć, tam są fajne struktury. Okay. Czy jeszcze idąc dalej, architekt ma być urbanistą, nie projektować dom, bo ten dom, jak wiemy, się może zmienić i analogia architektury takiej budowlanej do architektury IT jest jak pięść do nosa, bo ta pierwsza się nie zmienia, musi powstać przed projektem, co nie ma sensu, ale może takim bardziej urbanistą, nie? W SimCity no to już ma sens, tu robimy dzielnicę budowlaną, tutaj robimy taką, tu robimy taką, wewnątrz tej dzielnicy wszystko się cały czas zmienia, ale tutaj nie do końca. I pytanie też, czy w ogóle przez cały cykl życia projektu ta rola architekta jest taka sama, czy ona może się zmieniać. Na początku powinien być imperatorem, potem mediatorem, a na koniec urbanistą. Nie? No właśnie, teraz zobaczmy, o co chodzi z tym całym urbanistą. To, co widzimy tutaj, to jest tak zwany chaos, bałagan, czy jak zwał, tak zwał. Generalnie nic ciekawego. Nie? Czemu tak się dzieje? Bo jest wolna Amerykanka. Jak coś takiego mogłoby wyglądać w klasycznym projekcie IT? No my sobie używamy Rabbita, oni sobie używają Kafki, ci używają ActiveMQ, ci mają Mongo, ci mają Oracle, ci mają MS SQL-a, ci mają Postgresa, ci mają MySQL-a, ci w ogóle nie mają bazy, ci mają Google'ową, a ci mają jakąś jeszcze inną. Czemu? Bo można, bo mamy mikroserwisy, mamy Agile, to sobie będę robił jak chcę i nie będzie mi żaden architekt nic narzucał. Nie? Super, tylko że jak teraz popatrzysz na to nie z perspektywy tej jednej reklamy, tylko z perspektywy każdego, kto tam coś do siebie dołożył, to robi się niesamowity śmietnik. Zobaczcie, z perspektywy każdego z tych gości on tylko dał reklamę kantoru, a ten dał tylko reklamę, nie wiem, tam najtańsze mieszkania, a ten tylko wyrzucił jedną oponkę. Tak, tylko że w momencie, kiedy tak naprawdę nie ma nad tym kontroli, nie ma jakby takiego nadzoru nad tym, to robi się jeden wielki pierdzielnik, nad którym nie da się zapanować i to jest projekt mikroserwisowy, architektura, z której wszyscy prędzej czy później uciekają. Mówią, ten monolit to nie był taki zły, bo chociaż porządek był, jedna baza, jedna kolejka i wszystko działało, a teraz się weź ucz, nie da się zmienić projektu, bo oni mają inne frameworki, inny język, czy to w ogóle w Golangu napisali, czy w Node.jsie, a czemu? Bo można. Nie? I teraz, żeby tego nie było tak naprawdę, to właśnie jest potrzebny architekt. Architekt, który powie nie, to mi się nie podoba, zróbmy to tak,
żeby to się wszystko ze sobą spinało i żeby to miało ręce i nogi, żeby to wyglądało jakoś, nie? I właśnie tu jest rola architekta w nowoczesnej architekturze, że on nie mówi, nie robi wszystkiego samodzielnie. Tak? On nie idzie do każdego ze sklepu i mówi, wy macie mieć tutaj 2 cm, 15 cm i tak dalej. On ogarnia ogólnie styl. Mówi, weźcie mi, wywalcie to takie czerwone, oczojebne, bo to nie pasuje do reszty. To się nie spina z tym co się dzieje w całości. Do pytania Kacpra odnoszę się na koniec, bo to jakby jest trochę szerszy temat. Tam jest miejsce na eksperymentowanie. Natomiast chodzi o to, żeby tego eksperymentowania nie przegiąć, nie? Bo to, co widać wyżej, to nie wygląda dobrze. To niżej jest dokładnie to samo, ma dokładnie tą samą funkcjonalność, tak samo działa, ale wygląda lepiej, nie? I dokładnie o to samo chodzi w roli architekta. Architekt ma być mediatorem, on ma wysłuchać, zrozumieć, zobaczyć, czy jest potrzeba i pójść dalej. Natomiast powinien być takim strażnikiem tego, żeby nie poszło to jakoś za daleko. Nie widać, bo na razie się do nich nie odnoszę, więc odniosę się na koniec właśnie. Więc taka jest idea pracy czy roli architekta w nowoczesnych projektach. Tak? Jestem strażnikiem, nie imperatorem, który mówi nie, bo ja uważam inaczej, tylko osobą, która prowadzi dialog, wspiera, ale pilnuje też tego, żeby nie zrobiła się jedna wielka wolna Amerykanka. W związku z czym właśnie jako architekci musimy pracować mocno miękko z ludźmi. Ja wiem, że deweloperzy, ludzie techniczni nie lubią miękkiej gry, ale tak naprawdę trzeba. Natomiast trzeba bardzo mocno zwrócić na to uwagę, żeby właśnie nie tyle narzucać, co pilnować pewnego porządku. No i teraz pytanie, jak to się w ogóle spina z takim developmentem w XXI wieku, kiedy często ludzie mówią, ale co my mamy robić, skoro już wszystko jest zrobione? No to tak, chociaż tutaj kawkę wrzucimy, tutaj coś zrefaktoryzujemy i prawda jest taka, że taka odpowiednio rozpędzona organizacja IT to już nawet nie potrzebuje za bardzo biznesu, jakieś tam rzeczy do robienia, bo w zasadzie to przecież wszystko jakby da się, wiecie, tu się coś zrefaktoruje, coś zmieni technologię, jak skończymy zmieniać, to zrefaktorujemy jeszcze raz, a jak skończymy zrefaktoryzować, to co było, to już jest nieważne, w związku z czym jakby jest dalej. Ok, idąc dalej. Software Development 2020. No właśnie, wszystko zostało rozwiązane, bo do wszystkiego mamy tak naprawdę jakieś takie technical challenges, mamy wzorce projektowe, w związku z czym wszystko jest ogarnięte. Nie? Jakby nie ma za wiele do wymyślenia, bo tam wszystko naprawdę już jest. Jak zaczynacie rozwiązywać jakiś problem, okazuje się, że w latach 70. ktoś już napisał jakąś pracę i stworzył wzorzec projektowy odnośnie tego. A jak mamy jakieś takie trudne kawałki w kodzie, no do tego są frameworki, biblioteki i tak dalej. No więc co teraz ja w ogóle jako deweloper czy architekt mam robić, skoro wszystko już jest zrobione? No właśnie, to tutaj wrzuciłem taki fajny komiks. Nie wiem, czy widzieliście, to jest komiks odnośnie Kubernetesa. Dlatego, że cały ekosystem teraz obecnie jest ogromny. Liczba bibliotek, narzędzi, baz danych, jakichś runtime'owych rzeczy, ona jest tak ogromna, że ciężko tak naprawdę jest nad tym, nie da się w ogóle obecnie być ekspertem od wszystkiego. Tak jak ja na przykład zaczynaliśmy pisać DevSkillera w 2012 roku, byliśmy wszystko w stanie zrobić w 3 osoby. Tak? Byliśmy w stanie zrobić development, frontend, backend, architekturę i infrastrukturę, do tego w 3 osoby. Teraz jest to niemożliwe tak naprawdę do ogarnięcia w sposób bardzo sensowny. Czemu? Z racji tego, że to jest ogromne. Dajcie przykład tak naprawdę. Weź sobie odpal Kubernetesa, on jest super, tutaj wiesz, wszystko się dzieje samo, health checki, scheduling i tak dalej. Nie, no więc gość sobie robi, to jadę, K8S start i pach, nie? Config mapy, deployment, crash of back of loops, serwisy, jakiś persistent volumes, node local DNS i tak dalej i jest problem, nie? Teraz. I to jest standard tak naprawdę pracy właśnie w takim trybie, nie? Teraz ja jako architekt przede wszystkim muszę rozumieć technologię,
muszę wiedzieć, co mam dostępne, co mogę wykorzystywać, nad czym mogę pracować i muszę tak naprawdę mieć ludzi, którzy będą w stanie to zrobić. Ja na przykład nie jestem ekspertem od Kubernetesa, nie znam za dobrze Kubernetesa, ale wiem tak naprawdę, jakie są kryteria stosowalności Kubernetesa, co Kubernetes daje, jakie są problemy. Jednym z problemów jest jego ogromna złożoność, tak na diagnozowanie, debugowanie problemów, projektowanie aplikacji kubernetesowych wymaga ogromnej znajomości tematu, ogromnego doświadczenia, nie tygodniowego kursu czy bootcampu, tylko tak naprawdę nie wiem, 2 lat siedzenia w tym po 8 godzin dziennie analizowania tematów. Wtedy mogę powiedzieć, znam Kubernetesa, potrafię zareagować, jak coś się wywali. Czasem błędy, które potrafią wam położyć cały klaster, są bardzo nietrywialne, bo ktoś, bo wiesz co, bo tam trzeba taki limit zdefiniować na CPU i on się tak zachowuje, jak się robi auto-upgrade klastra i masz ileś tam nodów i te nody są jakieś tam, to się faktycznie może zdarzyć. No dobra, super, tylko weź teraz to wiedz, nie? I to jest problem obecnego ekosystemu. Jak my kiedyś zaczęliśmy spisywać wytyczne tak naprawdę, czy listę narzędzi, których używamy w DevSkillerze, bo chcieliśmy wiedzieć, o co pytać ludzi, czy jakby co pisać w ogłoszeniach rekrutacyjnych, to jak to wypisaliśmy, się okazało, że mamy 2 strony różnych narzędzi, się okazało, że próg wejścia do pracy w DevSkillerze jest tak ogromny, że ciężko jest nam w ogóle znaleźć, nie ma ludzi, którzy znają to wszystko. Na palcach jednej ręki można policzyć. W związku z czym musimy stwierdzić, co jest dla nas krytyczne, co naprawdę ludzie muszą znać, a to jest takie nice to have, że jak ktoś nie zna, to i tak go jesteśmy w stanie tego powiedzmy w 3 miesiące czy w pół roku nauczyć, przystosować do pracy i będzie w stanie się w tym poruszać. I faktycznie rolą architekta jest świadomość całości i też nie dajmy się wpuścić w pułapkę, żeby schodzić za głęboko, bo wejście za głęboko daje nam taką złudne poczucie tego, że rozumiem, co tam się dzieje pod spodem. Nie rozumiem, nie da się teraz tego naprawdę wszystkiego ogarnąć i być ekspertem od wszystkiego, więc ja muszę się zatrzymać na jakimś poziomie, żeby tak naprawdę można było tutaj sobie działać. To jest rola architekta. Znać narzędzia, rozumieć, po co one są, kiedy je stosować i na tym zakończyć. Dalej trzeba mieć ludzi, którzy są w stanie to wykonać. No i teraz, to jest pierwsza rzecz, tak? Czyli jakby mamy to, że wszystkie problemy są rozwiązane, bo mamy wzorce projektowe, trudny kod jest już napisany, bo mamy frameworki, biblioteki, ale trudnością jest to, że ekosystem jest ogromny. To jest pierwsze ale. Drugi ale jest takie, że biznes tak naprawdę zmienia się bardzo, bardzo, bardzo dynamicznie. Wymagania faktycznie zmieniają się codziennie. Kiedyś byłem na prezentacji, gdzie gość mówił, że obecna praca w biznesie na takim poziomie C-level w firmach takiego stratega biznesowego przypomina chodzenie po pustyni bez GPS-u, gdzie nie ma żadnych znaków, idziesz w jakąś stronę i nie wiesz, czy idziesz głębiej w tą pustynię, czy właśnie już jesteś o krok od wyjścia, ale jeszcze tego wyjścia nie widać. I dużo ludzi robi tak, że już jest o krok od wyjścia, ale zawracają i idą w drugą stronę, no bo nie wiedzieli, że są o krok od wyjścia, bo skąd, skoro nie ma nawigacji, nie ma żadnych znaków, nie ma żadnych symboli. W związku z czym biznes faktycznie bardzo mocno ewoluuje, pivotuje, zmienia to, no bo to jest jedyny sposób teraz w takim bardzo zmieniającym się świecie, żeby znaleźć ten tak zwany product market fit, znaleźć produkt, który działa i też tak naprawdę nie spocząć na laurach. Jak patrzycie na firmy takie jak Kodak, jak Nokia, to były super prężnie działające firmy, które stały w bardzo fajnym miejscu, ale niestety rynek im odjechał. Oni nie zauważyli, że ta pustynia się przesunęła, nie zareagowali odpowiednio wcześnie, nie? W związku z czym, tak, oni nie zmieniali wymagań, a powinni, bo inaczej byłby z tym problem. To jest drugie ale, tak? Czyli to, że biznes się zmienia. Trzecia rzecz jest taka, że bardzo mocno ewoluuje infrastruktura. Infrastruktura faktycznie obecnie zmienia się cały czas. Na samym początku, nie wiem, czy znacie w ogóle tą koncepcję, ja o niej powiem, bo to jest dość istotne, żeby tak naprawdę to rozumieć, co się tam dzieje. Na początku mieliśmy taką infrastrukturę zwaną takimi pluszakami. Nie są pluszaki, tylko takie, wiecie, zwierzątka nasze, miłe, takie do przytulania i w ogóle takie super zwierzątka. O co chodziło? Takie zwierzątko ma to do siebie, że ma jakieś imię, czyli mieliśmy serwery, które miały imiona, tak? Mieliśmy serwer na przykład Warszawa, Kraków, Paryż, bo to są miasta, które odwiedziłem ze swoją żoną w podróży poślubnej i one są takie romantyczne i tak dalej. Jak takiemu serwerowi coś złego się działo,
to się teraz te serwery, wiecie, pielęgnowało, tak jak z pluszakiem do weterynarza, to my teraz ratowaliśmy ten serwer, przeinstalowaliśmy pakiety, podnosiliśmy bazy, no bo to jest taki nasz ukochany, on bardzo długo żył, te serwery żyły po kilka lat przynajmniej i się je pielęgnowało, aktualizowało, wiecie, no tak troszczyliście się jak takiego waszego najbardziej ukochanego zwierzaczka, nie? W pewnym momencie te pets zaczęły tak naprawdę być zastępowane tak zwanym bydłem, czyli cattle, nie? Gdzie te serwery już nie miały tak naprawdę imion, nie miały nazw romantycznych, tylko miały tak naprawdę jakieś oznaczenia, VM-614, VM-ABC i tak dalej, czyli miały numery. Jak taki serwer, coś zaczynało się z nim złego dziać, to się go naostrzał i stawiało się nowy i tak dalej. Właśnie wirtualizacja w chmurze to był taki model właśnie Kettle, tak? Już się nie wiązaliśmy do tych serwerów, coś złego się dzieje, pach, kolejny, pach, kolejny, pach, kolejny. Takie serwery już żyły krócej, one nie żyły rok, tylko żyły na przykład miesiąc, może tydzień, może 2, generalnie dość krócej, a już się nikt nie przejmowaliśmy. Ile masz tych serwerów? A nie wiem, stary, wcześniej ile masz serwerów? 64, wymienić nazwy znam na pamięć, o 2:00 w nocy nie budzisz, wszystkie serwery znam, nie? Wcześniej nie masz serwerów? A nie wiem, stary, wiesz, generalnie z 90 chyba, ale nie jestem pewny, nie wiem do końca jak to jest. Mieliśmy ten model Cattle i właśnie cała wirtualizacja, autoskalowanie w cloudzie to jest ten model Cattle. Teraz wchodzi tak zwany model chickens, czyli mamy kurczaki i to są właśnie pody kubernetesowe, gdzie generalnie nawet nie wiadomo ile ich mamy, no bo wiesz, nie wiem, no rano było 140 podów, potem widziałem, że było 180, tak szedłem na obiad, ale to ogólnie nam fluktuuje i ja nie wiem, wiesz, stary, te pody to czasem pojawiają się, po 2 godzinach znikają, bo się obciążenie znika, one generalnie żyją tam parę dni i po prostu, wiesz, robią co mają zrobić i out, kolejny. Wersja nowa aplikacji, nie, to już w ogóle na nowym podzie stawiamy starego, ubijamy. Jest takie bardzo krótko żyjące. I to jest w tej chwili właśnie, jeżeli używacie Kubernetesa, czyli idziecie w jakąś taką orkiestrację runtime'u, no to tym najpopularniejszym obecnie modelem infrastruktury jest właśnie ten model chickens, czyli takich kurczaczków. Natomiast wchodzi jeszcze kolejny, bo wchodzi model insektów. Insekty to jest serverless. Ile masz infrastruktury? Nawet nie mam pojęcia, że ta infrastruktura tak jest. Jak komary, nie? Dopóki nie zaczynają nas gryźć, no to jakby nawet nie wiemy, że istnieją, no bo jakby, no tak okej, nie? Ile jest pszczół w Polsce? Nie wiem, stary, no robią robotę swoją, nie? Tak samo jest tutaj. Ile masz serwerów? Ile masz instancji tego serverlessa? Nie mam pojęcia, ale robią robotę. Dopóki coś się z tym nie dzieje, no to jest w zasadzie git. I ten model właśnie to jest ten, do którego teraz trochę idziemy. Tak, jeszcze nie do końca wiemy, jak to będzie działało. W tej chwili raczej tak naprawdę preferujemy, nie wiem, serwis mesha, czy właśnie jakby te opcje takie kubernetesowe, ale już coraz szerzej wchodzi też ta infrastruktura serverlessowa i ona na pewno nie jest ostatnią infrastrukturą. Na pewno to pójdzie jeszcze dalej, tak? No-code, low-code, no-code, low-code to jest kolejna jakaś tam ewolucja tego, co się dzieje. Już nawet nie bardzo wiemy, jaki tam kod jest, nie? I teraz jak wchodził Kubernetes, to wszyscy mówili, to już jest wszystko, co da się osiągnąć. Samo się skaluje, samo się naprawia, wszystko się dzieje samo, co prawda nikt nie wie jak się nie dzieje, to jest duży problem, ale wszystko się dzieje samo. A ja nagle pach, serverless. Jak może być serverless? Przecież serwery są zawsze potrzebne. No tak, ale tak jak mieliśmy wcześniej IaaS, potem mieliśmy PaaS. Tak, IaaS to jest to, że dostajemy od chmury serwery wirtualne. PaaS dostaje platformę taką jak Kubernetes, potem mamy SaaS, czyli dostaje software i zaraz będzie coś kolejnego. Więc mamy tą ewolucję infrastruktury i teraz nasza architektura, to co my wytwarzamy, wypluwamy jako architekci, też musi się do tego dostosowywać. Tak? DevSpiller początkowo działał na takich serwerach właśnie, na takich zwierzaczkach, one miały swoje nazwy, bo od szybowców, ja wtedy jakby wiecie, wszędzie miałem nazwy szybowców. Potem poszliśmy w taką wersję Cattle, że już nie mieliśmy nazw pięknych, tylko mieliśmy jakieś tam wirtualki, a teraz mamy właśnie te kurczaki, które gdzieś tam padają, powstają, wszystko chaotycznie się dzieje, nikt się za bardzo tym nie przejmuje. Póki platforma działa, a działa, no to jest dobrze. Tak? I już w niektórych miejscach też mamy te insekty, w jakichś prostszych rzeczy, tam tutaj strzel, tutaj coś przerób, zwróć wynik, no to pach i idziemy w serverlessa. I ta architektura musi być na to gotowa i ta elastyczność jako jeden z głównych driverów architektonicznych właśnie w obszarze infrastruktury się najszerzej objawia. Więc podsumowując, jedyną pewną rzeczą jest zmiana i tak naprawdę albo się do tego dostosujemy, albo padniemy jak te insekty.
I teraz właśnie podsumowując, zanim przejdziemy do sekcji Q&A, rolę architekta. Przede wszystkim musimy wiedzieć o tym, że architektura ma być przede wszystkim elastyczna. To nie jest projekt budynku, który robię raz, a potem już do końca życia tego budynku nie mogę go zmienić, no bo przecież nie będę teraz dostawiał 40 pięter. Może jakoś leciutko tutaj loggia zamiast balkoniku albo odwrotnie, ale to tyle. Nie? Więc pierwsza rzecz. Pamiętam, że nie muszę tego robić a priori i tak to się będzie zmieniało. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jako architekturę traktujemy tak naprawdę zbiór decyzji i ten zbiór decyzji musimy zapisywać, bo inaczej utkniemy tak naprawdę w takim świecie, legend ludowych, gdzie nic nie można zmienić, nikt nie wie czemu, ale nie wolno, bo coś się może stać, a czasem ktoś się nie boi zmieni, faktycznie coś się wysypie grubo i po miesiącu się okazuje, kurde, tyle transakcji nam uciekło, to dlatego, bo już pamiętam. Nie? Więc ADR-y to jest druga bardzo ważna rzecz, którą jakby chciałbym, żebyście wynieśli z tej prezentacji. Trzecią rzeczą jest to, że jako architekt w tym świecie agile'owym mam przede wszystkim być takim mediatorem, urbanistą, prowadzić dialog, nie narzucać twardą ręką, że wszyscy mamy teraz używać Postgresa i tylko Postgresa, bo ja tylko w Postgresa wierzę i tylko Postgresowi ufam, ale generalnie jakby z jednej strony nie hamować rozwoju, ale z drugiej strony nie pozwalać na taką wolną amerykankę, tak? Pogadajmy z ludźmi, challenge'ujmy trochę te ich potrzeby, czy faktycznie nam to jest potrzebne, czy tylko nam się tak wydaje, albo tylko mam tak zwane CV-driven development. Kiedyś do DevSphere'a zaaplikował człowiek, który mówił, że właśnie tutaj, jak pytaliśmy go, jakie decyzje podjął w ostatnim projekcie, to mówi, że właśnie wdrożyli Kafkę w miejscu, gdzie jakby po minucie rozmowy wnioskowaliśmy, że ta Kafka nie miała żadnego sensu i na pytanie, czemu akurat Kafka, człowiek powiedział, bo chciałem aplikować do jakiejś tam firmy, oni mieli Kafkę, chciałem mieć doświadczenie produkcyjne. Na tym rozmowę zakończyliśmy, ale takie rzeczy się dzieją i architekt jest od tego, żeby właśnie na takie CV-driven development nie pozwalać, ale z rozsądkiem, o czym zaraz sobie powiem, odpowiadając na pytania, które już widzę, że są w Q&A. Kolejna rzecz jest taka, że tak, większość rzeczy już jest rozwiązanych, faktycznie mamy biblioteki, wzorce projektowe, frameworki, które robią wszystko, ale kosztem tego, że tych bibliotek, frameworków i wzorców jest tyle, że ciężko jest je ogarnąć, jako architekt muszę znać ekosystem, muszę wiedzieć, jakie mam narzędzia, co mogę gdzie zastosować, pierwszy element. Drugi, tak, biznes jest bardzo zmienny, gdzie wracamy do tej elastyczności architektury i infrastruktura non-stop ewoluuje i to też jest bardzo ważny element, żeby jako architekt być przygotowany, mieć świadomość tej zmienności infrastruktury, przejścia od pupilków do insektów i tego, że za insektami będzie coś jeszcze mniejszego, może jakieś bakterie, wirusy i tak dalej. Przecież wirusy to już są akurat słabe porównanie. Dobra. To jest tyle, ile miałem do powiedzenia i teraz przejdziemy sobie właśnie do tej części Q&A, którą mamy. Tych pytań trochę jest i zaraz sobie na nie odpowiemy, tylko przestanę szerować ekran, żeby trochę więcej widzieć i będziemy odpowiadać po kolei na pytania. Pierwsze pytanie mamy Kacpra, który pyta, co z tym, co piszą w książce Accelerate, czyli gdzie jeden z punktów zachęca do eksperymentowania. Ja też bardzo zachęcam do eksperymentowania, z tym, że na eksperymenty musi być miejsce. Nie każde miejsce w systemie jest dobrym miejscem do eksperymentowania. Jeżeli na przykład kojarzycie taki temat jak Domain Driven Design i DDD, to w DDD na przykład mamy takie 3 rodzaje domen. Mamy domenę core'ową, czyli tak zwany core domain, supporting domain, czyli domenę wspierającą i generic domain, czyli taką domenę generyczną. I to właśnie supporting domain jest miejscem na eksperymentowanie. A zobaczmy, czy nam zadziała taka baza. OK, tylko teraz czy ja się chcę uczyć utrzymania tej bazy w miejscu, które jak walnie, to mi polecą klienci i mnie wywalą z roboty, czy w takim miejscu, gdzie no jak coś się stanie, to trudno. Pytanie za 100 punktów. Jak się loguję do Netflixa, to co widzę w pierwszym rzędzie od góry? Listę ostatnich filmów, które obejrzałem, listę rekomendowanych filmów, czy listę nowości? No, kto wie? Kto da sobie rękę uciąć bez logowania się do Netflixa? Albo nawet możecie zalogować. Pytanie, czy każdy ma to samo, nie? No właśnie, okazuje się, że tam są różne rzeczy. Nie zawsze widać to samo. I tak naprawdę idealna opcja to jest chyba rekomendacje, ale jak silnik rekomendacji się zwalił i odpowiada za długo, to się po prostu wyświetla listę ostatnio oglądanych filmów. A jak serwis od historii filmów odpowiada za długo,
to się pokazuje listę nowych filmów, które dodaliśmy. Fallback, nie? I teraz, jeżeli ja gdzieś eksperymentuję w Netflixie, to sobie będę eksperymentował w takim silniku rekomendacji. A co jak tam się baza wywali? A no nic, nawet nikt się nie zorientuje, bo nikt z was nie wie, co jest w pierwszym rzędzie, Netflixa, nie? W związku z czym tam jest miejsce na eksperymentowanie i faktycznie to eksperymentowanie robimy, ale co jest ważne, eksperymentowanie robimy wtedy, kiedy to ma sens. Eksperymentowanie nie zawsze ma sens. Jeżeli teraz ja chcę eksperymentować, to pierwsze moje pytanie, które ja jako architekt zadaję ludziom, a co chcesz tym eksperymentem osiągnąć? Co chcesz przetestować? Czego ci brakuje w obecnej architekturze? Chcę mieć nową bazę, ale czemu chcesz nową bazę? Co ta baza nowa ma? Czego nie ma ta, której już używamy? Jakie są drivery architektoniczne tej decyzji? Co chcesz przetestować? Jakie są kryteria sukcesu i tak dalej? I bardzo często się okazuje, że to wszystko, co ten człowiek chce zrobić tą nową bazą, da się równie dobrze zrobić tak samo tą, którą mamy w tej chwili. W związku z czym to jest taka decyzja, a se zróbmy, bo to jest nowe, a nowe jest zawsze lepsze od starego, co wiadomo, nie? Żebyśmy się nie rozwijali. Teraz cała idea polega na tym, żeby faktycznie zadać sobie to pytanie i szczerze sobie odpowiedzieć, co ja chcę zrobić, po co chcę to zrobić i co chcę uzyskać. I taki challenge to jest często coś, co nawet mi pomaga. Ja sam siebie czasem challenge'uję, czy na pewno potrzebuję innego narzędzia. No nie, w sumie nie, bo chcę to zrobić tak, tak i tak i mogę to zrobić na różne sposoby. Podam wam przykład. Chcieliśmy kiedyś używać Spring Session, takiej biblioteki do zarządzania replikacją sesji. Ona używała tylko Redisa. W związku z czym normalne myślenie dewelopera, muszę zainstalować Redisa, bo wtedy będę miał za darmo klastrowanie sesji. OK, fair enough, ale challenge'uję to. A ile będzie roboty, żeby dopisać mechanizm do Spring Session do tego, żeby zrobić replikację sesji w oparciu o bazę, którą już mamy? 1 dzień. No dobra, a wdrożenie w dużej organizacji Redisa razem z tym nauczeniem się, jak go backupować, utrzymywać, zabezpieczać, skalować i tak dalej, to ile jest? No 2 miesiące roboty. No to lepiej poświęcić dzień, czy lepiej poświęcić 2 miesiące? No w sumie lepiej dzień. Nie będę eksperymentował z Redisem, ale dlatego, że nie ma sensu na ten eksperyment. Jakbym powiedział, a wiesz, bo ja i tak muszę w kolejnym projekcie użyć Redisa, bo on mi pozwala na takie bardzo wydajne trzymanie key value, a nasze obecne bazy nie pozwalają na to, bo zrobiłem testy wydajnościowe, widzę, że to nie działa. Fair enough, to wtedy weźmy sobie te Spring Session z Redisem, nauczmy się tego na tym, pytanie, czy sesje to jest najlepsze miejsce do nauki, ale powiedzmy, że tak i wtedy sobie eksperymentujmy. Natomiast najważniejsza rzecz, miejsce na eksperymenty jest, miejsce na eksperymenty musi być zawsze, bo inaczej przestaniemy się rozwijać, ale rozwój nie może być dla samego rozwoju, tylko musi być zawsze poparty tak nad jakimś sensem, jakąś ideą i musi być robiony z głową. Więc tak bym odpowiedział na pytanie Kacpra. Dalej mamy pytanie Michała. W kontekście ADR-ów według mnie są przydatne od pewnej skali, w mniejszej skali wystarczy sensowne readmy albo commit message, który skupia się na why, a nie na how. Teraz tak, jakby co do zasady mogę się trochę zgodzić, w sensie dobre commit message, które definiują nam, czemu robię tą zmianę, a nie, że robię tą zmianę, wiecie, to jest takie, dodaję tutaj metodę publiczną. No super, no widzę w historii commitów, że dodałeś tej public, ale czemu, nie? I tak naprawdę commit message w takim wypadku powinien brzmieć. Nie działa mi tu aspekt transakcyjny, nie startuje nowa transakcja, dlatego że aspekt działa tylko z metodami publicznymi, dlatego dodaję słowo public. OK, to ma teraz duży sens. Natomiast też odpowiadając na pytanie Michała, nie do wszystkich decyzji tak naprawdę da się dodać commit message. Są też takie miejsca w systemie, gdzie ten commit message dość szybko zniknie. Mamy jakiś taki fragment, który się często zmienia, jakieś propertiesy, tak? I teraz złapanie tego, że na przykład usunąłeś jakąś linię z propertiesa, jest nie do złapania, bo nawet jak zrobisz blame, no to tego nie zobaczysz, bo usunąłeś linię, która na przykład definiowała, nie wiem, typ body w jakiejś tam komunikacji. Tak miałeś tam ustawione, że to jest zawsze application JSON, usunąłeś tą linię. Teraz czemu ją usunąłeś? Nie? No, tutaj może być problem, żeby znaleźć teraz w historii commitów, jak tam tych commitów będzie zaraz 200. W tym wypadku lepiej mieć ADR-a. Ja uważam, że ADR-y powinny się wprowadzać jak najszybciej, bo ADR-ów też trzeba się nauczyć takiego mindsetu, który powoduje, że jakby myślę tymi ADR-ami i mówię, OK, to jest ciekawe, to może w przyszłości spowodować problem, dlatego ja od razu opiszę, czemu to robię. Więc ja uważam tak naprawdę teraz, my w DevSphere na początku nie mieliśmy ADR-ów, bo właśnie uważałem tak jak Michał, to jest jeszcze za mała skala, żeby było. I teraz się pojawiają pytania, czemu to tak zrobiliście? Mówię, Marek, pamiętasz? Z Markiem zaczynaliśmy pisać DevSphere'a w 2012. Marek mówi, nie, ale pamiętam, że coś było.
No i teraz grzeb w komitach, jak tych komitach tam jest tysiące, nie? Gdyby był ADR, nie byłoby problemu, więc ja uważam, że ADR-y powinny wjeżdżać od razu, bo w innym wypadku dojadą po prostu zawsze za późno. Może tylko trochę za późno, ale zawsze za późno, więc ja bym sugerował od razu. Natomiast to, co pisał Michał, zawsze komity powinny być why, a nie how, albo nie what. Więc tak bym powiedział na to drugie pytanie. Teraz mamy pytanie Szymona. Ustalenie reguł jest OK i sprawdza się to do czasu, do kiedy się sprawdza, ale właśnie w momencie zmiany, jak poprowadzić w projekcie, który jest rozproszony po X zespołach. To pytanie tak naprawdę, o jakie zmiany tak naprawdę, Szymon, pytasz, jakbyś mógł doprecyzować, bo trochę nie wiem, o jakie zmiany, bo jakby jest różnie w temacie różnych zmian. Natomiast jeżeli chodzi o pracę architekta, a trochę tak to się wydaje, to wydzielenie domen. OK, to tutaj właśnie jakby wchodzi ta rola takiego mediatora. To nie jest tak, że ja mówię, domeny mają być podzielone tak, tylko siadam sobie z jakimiś liderami zespołów, robimy spotkanie. My w DevSphere zawsze robimy takie spotkania, wszystkie w zasadzie takie, że są ludzie, którzy są zaproszeni na spotkanie jako tacy ludzie, którzy muszą na tym spotkaniu być, plus spotkanie jest otwarte dla każdego, kto chce na nie przyjść. Czyli zapraszamy wszystkich deweloperów jako optional i przychodzą ludzie, którzy muszą być. I z reguły tak naprawdę na spotkaniu, jak ktoś przychodzi, to faktycznie, żeby coś wnieść, a nie po to, żeby nie pracować w tej chwili. To też trochę zależy od kultury firmy. Natomiast wtedy dyskutujemy o takich rzeczach i właśnie mówimy, OK, musimy tutaj zdecydować, co robimy w tym obszarze i rozmawiamy, nie? I to jest tak, że po prostu jak masz dialog polega na tym, że każdy może się wypowiedzieć i nie mówisz, o ty głupi jesteś, tylko słuchasz sobie do końca i tak naprawdę próbujesz zrozumieć jakby jaki tam jest sens w tym, notujesz i wyciągasz wnioski. I właśnie wtedy da się przeprowadzić zmiany nawet w dużej organizacji, w wielu zespołach. To też jako Bottega w ogóle robiliśmy też takie akcje w firmach, gdzie właśnie byliśmy takimi mediatorami w jakimś temacie dużych zmian, czy to w obszarze procesów, jak firma na przykład wprowadzała CI/CD, czy bardziej CD, bo CI już miała, albo właśnie gdzie zmieniali architekturę, rozpraszali jakieś systemy i naprawdę ci ludzie wszystko wiedzieli. To nie jest tak, że wchodzi Kubryński, teraz wszystko świeci, tylko wchodzi Kubryński, słucha tego, co ludzie już wiedzą i po prostu jakby mówi, sami odpowiedzieć, no w sumie tak, dzięki, bo tak to byśmy się pożarli, pokłócili, a tak przy obcym to głupio, nie? Więc tak się to dokładnie robi w dużych zespołach, to już odpowiedziane. Czy serverless nie jest przeniesieniem całej złożoności domen do lambd? Wiesz co, w to bym nie chciał za bardzo wchodzić, bo trochę tak jest. Lambdy też z założenia powinny być proste i to nie chodzi o to, żeby jakby pójść całkowicie w serverless, bo serverless to nie jest to, że ja napiszę całą aplikację w serverless, po prostu pewne rzeczy mogę wywalać do lamp, natomiast to mi bardziej chodziło o to, że jest ewolucja architektury. Ja też muszę być gotowy na to, żeby moja architektura tą ewolucję architektury łyknęła i żebym pewne rzeczy na przykład miał na tyle wyizolowane, czyli na tyle zmodularyzowane, żebym mógł przenieść się na przykład z modułu w monolicie czy z jakiegoś schedulera w mikroserwisie właśnie do lambdy, bo tam mi się to bardziej sprawdzi i to o to mi jakby chodziło. Dalej mamy kolejne pytanie Szymona. Szymon dość dużo pytań zadał, ale to w sumie dobrze. Jest pytanie o to, jak łączyć rolę architekta z byciem programistą na projekcie. Ile czasu jest potrzebne do ogarnięcia architektury w stosunku do kodowania? Nie da się na to pytanie odpowiedzieć, bo to bardzo, bardzo zależy. Przede wszystkim to zależy też od dojrzałości zespołu. Jeżeli zespół jest dojrzały i zespół sam wie tak naprawdę, że to nie chodzi o to, żeby nawalać w każdym projekcie, zaczynać od innego frameworka, bo można i co prawda wszystko robimy w Spring Cloudzie, ale to sobie zrobimy w Micronaucie, bo mogę, to wtedy taki architekt praktycznie nie ma roboty. W DevSphere bardzo mało jest pracy architektonicznej, bo ludzie się sami ogarniają i nie trzeba ich pilnować. A jak masz bardzo rozpuszczonych deweloperów, no to wtedy architekt to czasem jeden nie wystarczy, to jest praca na pełny etat. Więc bardzo zależy od tego, ile nowych inicjatyw jest, ile jest zmian, a na ile to jest po prostu klepanie kolejnych feature'ów i jaka jest dojrzałość zespołu. Więc tak bym na to odpowiedział tyle. Do kolejnego pytania wrócimy na koniec, ale jest pytanie Michała, czy architekt powinien programować? Co do zasady, architekt na pewno powinien umieć programować, bo wtedy nie wymyśla głupich pomysłów typu, to tutaj sobie zrobimy transakcję na FTP-ie. I
tłumacz takiemu człowiekowi, że na FTP się nie da zrobić transakcji, a on mówi, o, ten dostawca powiedział, że zrobi. Nie, jakby nie. Więc architekt na pewno powinien umieć programować, powinien znać programowanie. Dobrze jest, jak jest w stanie sobie zrobić jakiegoś spajka. Natomiast tak jak pisałem o tym, że nie da się ogarnąć całego systemu, to na pewno w pewnym momencie architekt nie jest już takim bardzo aktywnym programistą i to też jest okej, to trzeba zaakceptować, z tym, że cały czas trzeba być blisko technologii, żeby nie zostać takim tak zwanym, wiecie, architektem z wieży z kości słoniowej, który w ogóle nic nie ogarnia i wymyśla głupie pomysły i z takiego architekta tylko wszyscy się śmieją, nie? Że no tak, papier przyjmie wszystko. Więc to jest bardzo ważna cecha architekta, natomiast architekt na pewno nie musi na co dzień programować i w większych organizacjach ja nie wierzę za bardzo w takiego architekta, który siedzi, koduje i jest ten, natomiast na pewno dobrze, jak architekt był dobrym programistą, bo to bardzo, bardzo pomaga. Dobra. Dalej mamy pytanie, gdzie pogłębiać wiedzę z zakresu architektury, jakie lektury i tak dalej. No na pewno Droga nowoczesnego architekta jest świetnym materiałem, więc polecam, droga.dev. Tam faktycznie mamy ponad 30 godzin chyba kursu takiego, który porusza wszystko. Ogólnie jakby same książki. Z książkami jest tak, że dużo książek, które są pisane teraz, są pisane jakby przez jedną osobę, która jakby wyraża swoje zdanie i idzie dość wąsko, czyli nie pokazuje jakichś innych rozwiązań, nie tłumaczy też wszystkiego i jest potem problem. Było sporo książek o mikroserwisach, które jakby no widać, że ten autor to w życiu jakby nie utrzymywał środowiska mikroserwisowego, może był na paru konsultacjach, ale widać, że jakby te problemy, które się pojawiają po na przykład 3 latach pracy z takim systemem, to tam jakby były w ogóle niezaadresowane i te niektóre pomysły, które były jakby w ogóle nie pozwalały na stworzenie środowiska, które byłoby zarządzane, efektowne i efektywne tak naprawdę, więc na to trzeba mocno uważać. Ja uważam, że dużo więcej tak naprawdę dają różnego rodzaju blogi sensowne i z blogami, z konferencjami jest tak, że trzeba uważać, bo one często podają tylko tak zwany happy path, czyli ktoś mówi, a my zrobiliśmy tutaj Kubernetes, świetnie działa, a potem idziesz z nim na wódkę po konferencji, on mówi, a już to zrobiliśmy, ale tylko na stage'u i to tylko jeden zespół to robi i tam działa super, nie? Okej, ale powiedziałeś, że jesteś w dużej firmie, że weszcie w takie środowisko i ci ludzie tego nie wiedzą. Wiem, ale to wiesz, głupio było mówić, że tylko tam 5 osób z tym pracuje, więc to jest problem, na to trzeba zwracać uwagę. Najwięcej dają tak naprawdę właśnie rozmowy z ludźmi, wszelkiego rodzaju community, gdzie tak naprawdę praktycy gadają z praktykami i mówią jak jest, nie? Bez owijania w bawełnę, jak Max Kolonko mówi jak jest, więc super są konferencje, zwłaszcza takie, gdzie potem na afterparty można pogadać z ludźmi tak twarzą w twarz, a nie zobaczyć tylko tą wersję przeznaczoną, jakby zaakceptowaną przez pracodawcę, nie? Gdzie najlepiej trzymać i magazynować ADR-y, jak je grupować? Wiesz co, to jest tak, ADR-y dzieją się na 2 rodzaje. Jedne są takie ADR-y stricte projektowe, które mówią o tym, jaka jest architektura w danym komponencie, czyli czemu tutaj w tym pakiecie mamy to, a w tym pakiecie mamy coś innego i wtedy to trzymamy zawsze w repozytorium z projektem, czyli w repozytorium z projektem, jak tam masz SRC, masz tam inne, tu tworzymy sobie na przykład ADR i tam trzymamy ADR-y, czyli w podkatalogu ADR, a takie globalne trzymamy w takim repozytorium Architecture. My w tym repozytorium Architecture trzymamy ADR-y i trzymamy tam model C4, czyli Structurizera. I to działa w miarę fajnie i w miarę sensownie. Dobra, dalej mamy, ile lat na koncie musi mieć architekt? Ciężko powiedzieć. Ogólnie teraz jest tak, że wiecie, z seniorem się zostaje po 3 latach, bo już trzeba jakby coś z ludźmi robić w niektórych firmach, nie mówię, że we wszystkich, ale no to często się tak zdarzy, że do nas aplikuje człowiek, który ma 3 lata doświadczenia, w jakiejś firmie był senior developer, nie? Ja jestem taki trochę ze starszej szkoły, wiem jak się moje doświadczenie i rozumienie zmieniało. Ja akurat byłem dość dobrym programistą, uważam, i dość dużo czasu poświęcałem na rozwój, nawet po godzinach pracy. I mimo wszystko, jak porównam siebie, jak miałem 5 lat doświadczenia z tym, jak miałem 10 lat doświadczenia, to jest przepaść.
Ja jako pięcioletni deweloper oczywiście uważałem, że wiecie, jak miałem 5 lat doświadczenia zawodowego, to tak naprawdę kodowałem już tak naprawdę ze 20 lat, nie? I to tak naprawdę w liceum gdzieś tam bardzo dużo programowałem i systemów operacyjnych Linuxa, jakichś takich rzeczy związanych z bezpieczeństwem i mi się wydawało, że jestem super hiper, a potem tak naprawdę się okazało po kolejnych 5 latach, że wiesz, jakby jest masakra. I ogólnie jest tak, że jeżeli patrzysz na siebie rok temu i nie mówisz sobie, co za debil to był, to znaczy, że generalnie przez ten rok się nie rozwinąłeś. Nie? Więc ja uważam, że tak naprawdę no, to powiedziałbym, że 7 lat to jest naprawdę minimum, żeby być architektem, żeby świadomie podejmować decyzje, nie kierować się emocjami i żeby jakby mocno się opierać na swoim doświadczeniu. Więc ja uważam, że raczej więcej właśnie z racji tego, że tego doświadczenia nie da się kupić, tej ścieżki nie da się skrócić. Nie? I to faktycznie wychodzi, czy architekt ma doświadczenie i czy wie, jakie są długofalowe konsekwencje jego decyzji. Bo ja teraz podejmę jakąś decyzję, która jest super, nawet mi się raz sprawdziła, ale wyszedłem już z tamtej firmy po roku i nie wiem teraz, jak to wygląda dzisiaj. Ja na przykład, jak jestem w DevSkillerze i faktycznie jestem od początku do dzisiaj, gdzie projekt ma już tak naprawdę 9 lat, to mega mi to dało, bo ja tak naprawdę znam konsekwencje tych decyzji, które były podjęte na samym początku i wiem, co skopałem w którym momencie i jak to mnie kopie teraz. Nie? I że na przykład teraz musimy przepisać jakiś kawałek systemu właśnie ze względu na decyzję, którą podjęliśmy w 2014. Nie? To jest coś, czego tak naprawdę nie da się kupić, tego nie da się jakby nauczyć na konferencjach. Dobra, idziemy, jest strasznie dużo pytań. ADR-y od Joasi. Czy w dużym projekcie powinny być stworzone tylko dla kluczowych decyzji, czy przyjąć za kryterium, kiedy je tworzyć, a kiedy nie? Ja na to zawsze odpowiadam tak. Jeżeli się zastanawiasz, czy trzeba tworzyć ADR-a, to prawdopodobnie trzeba. Jeżeli jesteś pewna, że to jest za trywialna decyzja, to wtedy nie trzeba. Natomiast jeżeli są wątpliwości, to najprawdopodobniej trzeba tego ADR-a utworzyć. Ja zawsze wolałbym, żeby było 10 ADR-ów za dużo niż 2 za mało. I tak na to mogę odpowiadać. Więc z reguły jak są wątpliwości, to znaczy, że trzeba coś zrobić. Dalej mamy pytanie, w jakim stopniu praca architekta dziś to projektowanie architektury kodu i zależności między modułami, a projektowanie infrastruktury, czy architekt projektując infrastrukturę nie wchodzi w buty DevOpsa? Oczywiście, że wchodzi i teraz poczytajcie sobie w ogóle o driverach architektonicznych. Ja tak naprawdę jako architekt powinienem określić, jakie cechy ma spełniać infrastruktura w moim projekcie, czyli co ta architektura ma realizować i dopiero tak naprawdę DevOpsi podejmą decyzję, czy tam mają użyć Kubernetesa, czy mają iść w OpenShifta, czy mają to zrobić jeszcze inaczej, bo ja tego nie wiem. I teraz bez znajomości tego wszystkiego, co widziała ten nurkujący dinozaur na tej szyi tego wielkiego jakiegoś brontozaura, syna 4-letniego, jestem na bieżąco z dinozaurami, mogę wymienić ze 30 różnych rodzajów, to generalnie właśnie wchodzisz w buty i zaczynasz jakby narzucać głupie decyzje. Znaczy nie wiem, czy ty będziesz narzucał głupie, natomiast co do zasady, jeżeli nie wiesz, co tam się dzieje, to tego nie powinieneś robić. To samo tyczy się tak naprawdę projektowania architektury kodu i tak dalej. Ja jako architekt, i mówię zupełnie szczerze, ja w tej chwili nie do końca czuję całe programowanie reaktywne. Wiem, o co w nim chodzi, ale nie czułbym się kompetentny, żeby projektować moduły wykorzystujące programowanie reaktywne. Tomek Nurkiewicz, który u nas pracuje, robi to zdecydowanie lepiej. Więc ja wiem, jakie są cechy, które gwarantuje nam, czy daje tak naprawdę programowanie reaktywne, więc mówię tak, chcemy iść w programowanie reaktywne, bo chcemy oszczędzać wątki, bo model przetwarzania tam nam bardziej pasuje, ale nie wchodzę w ogóle w projektowanie kodu. I to jest to, o czym mówiłem na początku, może to nie do końca wybrzmiało, że ten ekosystem jest ogromny i ja jako architekt muszę pozbyć się pokusy wchodzenia w dół, bo wtedy mi się wydaje, że wiem, ale niestety mi się tylko wydaje. Więc ja bym powiedział, że w ogóle nie wchodzimy w architekturę kodu, zależności między modułami, tylko wyznaczamy tak naprawdę wysokopoziomowo po co, drivery i ewentualnie jak jeden zespół poszedł w Kubernetesa, to jak drugi chce iść w OpenShifta, to pomagamy im z sobą pogadać i upewnić się, czy na pewno potrzebujemy 2 stosów runtime'owych, a nie jednego. Dobra. Kurde, odpowiadam na pytania, przybywają. Teraz jest tu nierówna walka jak z COVID-em. Dobra. Ciekawostką na rok 2021 jest serverless first. Co sądzisz na temat takiego podejścia? Ja ogólnie uważam, że serverless to jest mocno hype w tej chwili i on ma miejsca, gdzie faktycznie się sprawdza, ale ładowanie jego wszędzie to jest proszenie się o zrobienie sobie kuku.
Zresztą znam firmy, które poszły mocno w serverlessa, bo im się świetnie sprawdził na stage'u, a potem się okazuje, że na produkcji łyknął połowę ruchu, a jak chcieli wyskalować narzędzia, to AWS powiedział, nie, no to się nie da, to jest najwięcej, jak się da. Ale my potrzebujemy więcej. No dobra, to po znajomości dam wam jeszcze 10%, no, ale musimy 10 razy więcej. A to nie, to się nie da. No i jest problem, bo jakby nikt jeszcze nie do końca wie, z czym to się je, będzie trochę tak jak ze skalą. Weszła skala, wszyscy się na to rzucili, nikt nie wiedział, jak w tym pracować, jakie tam są wzorce, jakie są antywzorce i bardzo dużo firm zrobiło sobie kuku, bo weszli tam, gdzie nie potrzebowali, a potem się okazało, nie, do takiego programowania się zupełnie nie nadaje. I z serverlessem też jest tak, my jeszcze nie wiemy, gdzie serverless działa, jakie są długofalowe konsekwencje pójścia w serverless, czy właśnie tak jak opisał Szymon, czy to nie jest przeniesienie całej złożoności domeny do LAMP? Bardzo możliwe, że tak, nie wiem, bo jeszcze nikt tego nie zrobił, jeszcze nikogo to nie kopnęło w tyłek, a teraz jeszcze nie ma konferencji, to ciężko się, wiecie, przy wódzie dowiedzieć, jakie są konsekwencje prawdziwe serverlessa, a nie tego chodźcie do nas, bo my robimy w serverlessie, więc się rekrutujcie do nas, bo część firm tak naprawdę wykorzystuje nowe technologie po to, żeby ściągać ludzi, a potem się okazuje, że to mamy serverlessa, ale to wiesz, to tylko jeden gość to robi i nikomu więcej nie pozwalamy. Więc jakby nie wiadomo jak jest, bo ciężko jest szczerze wyciągnąć od ludzi. Dobra. Jak się ma domena projektu do architektury albo jak biznes? Przykładowo przychodzi biznes i mówi, że słyszał, że teraz wszystko jest serverless i też chce mieć serverless. To jest piękne. Jak architekt powinien się odnaleźć w takiej sytuacji? To jest tak, jak jesteście prezesem takiej dużej firmy, to musicie koniecznie grać w golfa. Ja już sobie nawet kupiłem kije, bo jak jestem teraz prezesem Desktop roślin, już mam kije, będę się uczyć grać w golfa i idziecie sobie na golfa z prezesem innej dużej firmy i mówicie, ja już muszę kończyć, bo mam spotkanie, mówi, a ja sobie kupiłem SAP, bazę HANA i już nie chodzę na spotkania, bo oni robią wszystko za mnie. Mówi, o kurde, to super, to ja też muszę mieć SAP. No i przychodzi gość do firmy i mówi, słuchajcie, musimy tutaj kupić SAP albo teraz serverless. Nie mam serverless, to mam więcej czasu na golfa, o kurde, ja nie mam i muszę lecieć do domu. Dobra, to teraz my też musimy mieć serverless, bo tu wchodzimy, nie? No i teraz, jeżeli macie zdrową relację pomiędzy developmentem, w ogóle IT, a biznesem, to taki biznes ma duże zaufanie do IT. Natomiast kiedy biznes nie ma zaufania do IT? Wtedy, kiedy IT na wszystko odpowiada, nie da się, albo za 3 miesiące, albo mówi, jesteście za głupi i tak tego nie zrozumiecie. Bo wtedy tak naprawdę jest problem, bo wy to byście tylko refaktoryzowali, nic nie robicie dla nas i tak dalej. Jeżeli tak naprawdę ludzie z IT tak kognitywnie rozumieją, co ten biznes chce, jakie ten biznes ma potrzeby i są w stanie tak naprawdę, wiecie, pomyśleć 2 razy i powiedzieć, fajnie by to było zrobić, ale biznesowo nam to zupełnie nic nie daje, ale za to by nam dało dużo. To jest trochę może bardziej nudne, ale kurde, jaki z tego jest zysk. Jeżeli tak zaczniecie pracować, jeżeli zaczniecie z biznesem rozmawiać jak równy z równym, to naprawdę okazuje się, że da się w takiej sytuacji jawnie wyjaśnić biznesowi, ok, drogi biznesie, serverless to jest coś takiego i takiego. Sprawdza się w takim i w takim przypadku. U nas zupełnie nie ma na to miejsca, będzie to bez sensu, wyrzucimy kasę w błoto, w niczym się to nie sprawdzi. Jak chcesz się pochwalić przed kolegą z golfa, że też masz serverless, znajdę ci takie miejsce, gdzie zrobię jeden serverless i jakby będzie i wilk city of cała. Natomiast warto z biznesem rozmawiać bardzo sensownie, a sensownie dla biznesu to znaczy językiem liczb, bo biznes widzi tylko Excela i rozumie tylko Excela. Jeżeli jesteście w stanie pokazać plus i minusy serverless w Excelu, to przekonacie każdy biznes. Jak będziecie mówili, no na konferencji gość mówi, że to nie bardzo, a ten mówił, że bardzo, to nie jest jakby dla biznesu coś, co jest jasne. Biznes przede wszystkim mówi językiem rozwiązań, a nie językiem problemu, więc jak będziecie mówić językiem problemu, to się nigdy nie dogadacie z tamtą formą inteligencji, a druga rzecz jest taka, że wszystko koniec końców musi się sprowadzać do kasy. Możemy wdrożyć serverless, będzie to kosztowało tyle, poświęcimy na to tyle mandate'ów, koniec końców przyniesie nam $10 zysku. Chcesz? Nie, no za 10 to nie chcę. A co, żeby było 10 000? A to musimy zrobić coś innego. Dobra, to róbcie. Więc tak bym odpowiedział na to pytanie. Jak studzisz Hype-Driven Development? No to Hype-Driven Development studiuję dokładnie w taki sam sposób. Mówię, pokaż mi liczby, tak? Chcesz wejść w Kafkę? Udowodnij mi w Excelu, że Kafka ma sens. I teraz się często okazuje, jak ja zaczynam zapisywać liczby, że sam tak naprawdę jestem w stanie odpowiedzieć sobie sensownie. Nie? Wszystko da się wyrazić w liczbach. Polecam taką książkę Toma Gilba, Competitive Engineering, gdzie on właśnie mówi o liczbach. Jest też druga taka książka chyba Measure Everything, kurde już nie pamiętam jak ona się nazywa, ale coś takiego, pewnie zaraz ktoś rzuci na czacie, znajdziecie, ale Tom Gilb, Competitive Engineering, tam jest konkretnie, jak wyrazić dług technologiczny, co to jest dług technologiczny, nie? No tam liczba mandate to fix w Sonarze, gówno prawda, przepraszam za wyrażenie, dla mnie dług technologiczny jest na przykład wyrażany czasem wdrożenia aplikacji na produkcję.
Jeżeli mam aplikację, która ma duży dług, o właśnie, how to measure everything, mówiłem, że ktoś wrzuci. Dla mnie dług technologiczny to jest na przykład czas, który mija od zrobienia commita do momentu, kiedy aplikacja znajduje się na produkcji. Czemu? Bo to ma konkretny wpływ na szybkość deployowania zmian, na szybkość wdrażania poprawek i na szybkość łatania dziur bezpieczeństwa. Jeżeli ten czas wynosi 30 minut, to dla mnie aplikacja ma mały dług technologiczny, bo skoro mogę aplikację zbudować i wdrożyć, przetestować w 30 minut, no to kurde, czego się czepiać? Co, że jest 10 time to fix Menday w Sonarze, a nie 5, albo 1800, a nie 900? Nie. A jeżeli od wdrożenia zmiany, od jakby zrobienia zmiany, commita, ja czekam tydzień do tego, żeby tą aplikację wdrożyć, to znaczy, że w niej jest ogromny dług technologiczny. Nikt nie wie, jak ją przetestować, jak ją zbudować, co się z nią w ogóle w zasadzie dzieje. Lepiej, żeby ją 100 osób przeklikało, się upewnimy, że to działa i tam jest dług techniczny duży. Jeżeli każdą tak naprawdę będziecie mieć takie metryki dla waszego projektu i każdą zmianę będziecie w stanie jakby opisać tymi metrykami, czyli zrobię tą zmianę i dzięki temu czas wdrożenia na produkcję spadnie o 5 minut, no to teraz do mnie mówisz, tak, konkretnie i to mnie przekonałeś, chcę mieć 5 minut krócej na produkcję albo nie chcę mieć 5 minut kosztem wdrażania zupełnie nowej technologii w tym projekcie, bo koszty tego są dużo większe. Ale to też zobaczę w tym Excelu, bo widzę tak naprawdę, jakie są minusy wprowadzania danej technologii, a jakie są plusy. I chodzi o to, żeby plusy nie przesłoniły nam minusów i żeby rachunek zysku był dodatni. I tak walczę z hype-driven development, tak? Udowodnij mi liczbami, że potrzebujesz. Często się okazuje, że nie ma żadnego argumentu i właśnie był to totalny hype i wtedy jest papa. Jakby nie kupuję tej decyzji. Measure everything, tak, to już mamy. Czekajcie, tak, to jest Git. Dobra, jest szybkie pytanie, co się dzieje ze skalą. Nie wiem, co się dzieje ze skalą. Jacyś klienci z tego korzystają, mamy jakieś testy ze skali, aczkolwiek trochę wymarła skala, chyba hype się skończył. Skala ma na pewno zastosowanie w jakichś takich bardziej funkcyjnych językach, aczkolwiek tam też teraz mocno Haskell wchodzi, więc ogólnie nie wiem, też jakby nie. Ja widziałem paru deweloperów, nawet paru znam, ale jakby nie wiem, po co robią w skali. A ja też hejtuję skalę od początku, więc od początku wiedziałem, że to się nie przyjmie po prostu. Dobra. Czy można sobie wychować architekta narzuconego z góry, czy lepiej zmienić miejsce pracy? Nie wiem, no to zależy, jaka to jest osoba. Jak to jest ktoś, kto... Tak, skala poszła do big data, tak. Podobno, aczkolwiek tam też dużo Java się wykorzystuje pod Node'a teraz. To zależy od osoby, to trochę tak jakbyś mi zapytał, czy da się jakby tam, nie wiem, zmienić kogoś, tak, jakby przyjaciela, żonę, nie wiem, męża i tak dalej, nie wiem, no to zależy od tej osoby i tym, gdzie jest jakby problem z tą osobą. Na pewno warto próbować rozmawiać, jest generalnie, wiecie, jest dużo technik takich miękkich, które można stosować, wszystkie techniki związane z dialogiem i tak dalej, tylko my deweloperzy, jak gdzieś tam ktoś nam chce zrobić szkolenie miękkie, to nie, broń Boże, nie po to kończymy informatykę, żeby rozmawiać z ludźmi. Nie? I nie mamy tych technik, nie mamy technik feedbackowych, nie umiemy dawać konstruktywnego feedbacku. Jak dostajemy na przykład taki niekonstruktywny feedback, czyli ktoś nas wrzeszczy, to z reguły się wkurzamy, nie umiemy jakby przejść nad tym na zasadzie takiej, wiesz co, jakby no bardzo mnie nie fair teraz potraktowałeś, to jest bardzo taki mało konstruktywny feedback, ale okej, jakby rozumiem, że tak się czujesz, to teraz jakby powiedz mi, co mogę zmienić. Naprawdę mega dużo da się zrobić dialogiem z ludźmi, nawet jak masz taką mega zatwardziałą osobę, to często tak zamiast się wkurzeć, da się z taką osobą pogadać i się okazuje, że wiesz, potem masz przyjaciela, bo jakby jako jedyny w ogóle chciałeś z tą osobą gadać, natomiast no, trzeba mieć do tego kompetencje miękkie, ja się tych kompetencji miękkich uczyłem latami, z coachem, tylko takim nie od tego opuszczania strefy komfortu, tylko tych technik dialogowych, kontraktowania spotkań i tak dalej, więc da się, więc ja bym na pewno próbował, aczkolwiek jak jest jakiś totalny beton, no to jakby czasem nie warto, nie, ale na pewno bym próbował. I zostały nam już 2 pytania i oba się tak spinają. To jest pytanie o modularny monolit i mikroserwisy i w ogóle monolit w praktyce. Ja faktycznie pominąłem ten temat, sorry za to. Chyba koniec końców wyrzuciłem ten slajd, bo miałem za długo. Ogólnie jest tak, monolit jak najbardziej ma sens, nawet w dzisiejszych czasach. Ja jestem w ogóle bardzo dużym zwolennikiem takiego podejścia, które nazywa się monolith first. Czyli zanim pójdę w ogóle w mikroserwisy, nawet już zakładając, że ktoś mnie przekonał, że potrzebuje tych mikroserwisów i zanim zaczniemy projekt, on już wie, że potrzebuje mikroserwisów, to tak czy inaczej w mikroserwisach bardzo, bardzo ważne i krytyczne jest prawidłowe wyznaczenie granic. Jak źle wyznaczycie granice w mikroserwisie, to po prostu
ugrząźniecie w błocie, nie wyjdziecie i wtedy faktycznie lepiej jest zmieniać pracę. W mikroserwisach te granice bardzo ciężko się zmienia. Czemu? Dlatego, że teraz ten mikroserwis, powiedzmy, ma w sobie rezerwację i dostępność produktów. Ja teraz mówię, o kurde, ale wiecie co, dostępność produktów to jest zupełnie inna domena, ona powinna być gdzie indziej. Okej, to ja teraz muszę przenieść to z jednej bazy do drugiej, przepiąć wszystkie aplikacje w firmie z jednej aplikacji do drugiej i to nie jest trywialne, zrobienie tego nie jest proste. Jeżeli to mam w monolicie modularnym, to przeniesienie tego z jednego modułu do drugiego jest trywialne. Ten monolit działa pod tym samym portem, na tym samym kontekście. URL jest dalej taki sam, tylko jest serwowany z innego modułu. Dalej to jest w tej samej bazie danych, po prostu klucze, opcje są rozcięte gdzie indziej, więc monolit ma ogólnie sens. Minusem modularnego monolitu jest oczywiście skalowalność i tak zwany fragile, czyli taka kruchość. Jak w tym modularnym monolicie, nawet super podzielonym, wycieknie pamięć, no to ona dalej wycieka w całym monolicie. Jak jakiś jeden moduł zarżnie całe CPU, no to dalej zarżnie CPU całego monolitu i nie ma możliwości jakby poradzenia sobie z tym. Natomiast tak długo jak nie ma tego kontekstu bezpieczeństwa, kontekstu resilience i kontekstu skalowalności, to monolit ma bardzo, bardzo duży sens. I faktycznie teraz taka tendencja jest taka, że się robi modularny monolit, czyli monolit, który jest od razu pewne moduły biznesowe, typu moduł użytkownicy, produkty, dostępność, mamy wyizolowane, idealnie jak one są wyizolowane jeszcze nawet na poziomie kontekstów, na przykład springowych, czy ogólnie kontekstów wstrzykiwania zależności, gdzie nie mogę na lewo i prawo wstrzykiwać każdej klasy do każdej klasy w innym module, bo wtedy się robi spaghetti, tylko to jest wyizolowane, dostęp jest tylko przez fasadę, przez komunikację synchroniczną, bo wtedy taki moduł jest bardzo łatwo wynieść do mikroserwisu i powiedzieć, a teraz to ta fasada jest dostępna po reszcie. Bardzo prosty zabieg, prosty mechanizm i faktycznie w takim kontekście monolit ma bardzo duży sens, jest bardzo bezpieczny i bardzo łatwy, żeby zacząć, bo nie mamy tego całego gigantycznego overheadu narzędzi, które mamy w przypadku mikroserwisów, więc tak bym na to odpowiedział. I mamy już naprawdę ostatnie pytanie, od zera do milionera, garść porad od strony architektonicznej dla greenfieldowego projektu. To tak, pierwsza rzecz jest taka, że jak zaczynacie nowy projekt i nawet jak nie zaczynacie nowego projektu, na pewno warto jest sobie określić drivery architektoniczne, czyli jakie cechy ma mieć ta wasza architektura i wyrazić sobie te drivery liczbami, typu chcemy, żeby aplikacja wdrażała się w tyle i w tyle minut. Chcemy mieć monitoring wyrażony tym. Chcemy mieć jakieś tam audytowalność, bla, 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 bla. I wyrazić takie drivery architektoniczne. To będą drivery, które w przypadku każdej decyzji będziecie analizowali, jak ta decyzja wpływa na te drivery. Ten pogarszał tyle, ten poprawiał tyle, tego nie rusza, ten. Więc to jest pierwsza rzecz. Na pewno warto mieć te drivery architektoniczne. O tym mówimy w ogóle w pierwszym tygodniu DNA jako wstęp w ogóle do wszystkiego, drivery i metryki architektoniczne. Druga rzecz jest taka, że warto od razu nie iść w mikroserwisy, tylko zacząć właśnie od modularnego monolitu, z tym, że naprawdę modularnego monolitu, czyli takiego, który od razu będzie jakby wycięty w odpowiedni sposób, ale dalej będzie działał jako jeden kawałek, bo to wam pozwoli dużo szybciej wystartować i w efekcie dużo szybciej dostarczyć wartość biznesową. Czyli nie będzie takiej sytuacji, gdzie po 3 miesiącach biznes mówi, jak tam nasz projekt, o już kurde, mamy Jenkinsa, mamy Kubernetesa, mamy pipeliny, mamy testy, mamy infrastructure as code, a coś już widać? Nie, no jeszcze nie zaczęliśmy pisać kodu, ale takie jest infra, nie? Takie C i CD, normalnie na konferencjach można o tym mówić, nie? To jest ból tak naprawdę, bo nie dostarczamy wartości. To jest wtedy robienie projektu, który jest oparty o inkrementację, a nie o iterację, nie? Różnica między iteracjami i inkrementacjami jest krytyczna. Bardzo dużo deweloperów tego nie rozumie. Jak to można najprościej wytłumaczyć? Nagrywam szkolenie online. Inkrementalnie robię to tak. Nagrywam pierwszy tydzień, mówię, o kurde, ale słabo wyszło, nie podoba mi się. Nagrywam ten pierwszy tydzień jeszcze raz. Nagrałem go, mówię, dalej mi się nie podoba. Nagrywam go jeszcze raz. No i po 10. razie mówię, o, teraz jest dobry. A gość mówi, dobra, ale gdzie jest kolejne 14 tygodni, które jest potrzebne na jutro? Ja mówię, no nie ma, ale pierwszy jest taki, nie? Nie. Iteracyjne robienie polega na tym, że tak, robię pierwszą iterację, nagrywam 14 tygodni i mówię, słabe jest te 14 tygodni, ale jest. Jak będę musiał coś dostarczyć, to coś mam. Powiem, ok, słuchajcie, nie jestem z tego jeszcze zadowolony, będę to nagrywał jeszcze raz, ale już to macie, nie? A jak mam czas, nagrywam 2., 3., 4., ale cały czas mam jakiś produkt, który ma wartość. 13 tygodni, które są nienagrane, nie ma żadnej wartości.
a 14 tygodni nagranych nawet słabo, jakąś wartość ma. Niewielką, ale jakąś ma. Dokładnie tak samo jest z projektami. Ja muszę dostarczyć na bieżąco wartość biznesową, nawet jeżeli wiem, że będę to poprawiał, że będę to usprawniał. To GUI wygląda jak kupa, ale jest, da się w nie kliknąć, da się coś zrobić. Jak ci zabraknie czasu, to powiesz, drogi biznesie, sorry, ten moduł wystawienia faktur wygląda jak kupa, jestem z tego mega niezadowolony, ale on jest. Ja go poprawię za 2 tygodnie, ale już możecie z niego korzystać, on już ma jakąś wartość. Nie ma obsługi błędów, nie ma kontroli formularza, musicie się bardzo pilnować, ale coś jest. I to jest druga rzecz. I właśnie modularny monolit to jest coś, co dużo szybciej daje wartość niż architektura mikroserwisowa. No i oczywiście ADR-y i opisywanie architektury w Structurizerze to jest taka garść porad, żeby zostać milionerem. Odpowiedziałem na wszystkie pytania, więc dzięki wielkie, było super. Wielkie dzięki za aktywność. To jest takie miłe, wiecie, jak ludzie zadają pytania, to znaczy, że albo trolują, ale w tym wypadku tak nie było, albo faktycznie jakby jest ta nić porozumienia. Super, dzięki. 23 pytania. Bardzo Wam dziękuję, było super i to z mojej strony wszystko. Oddaję głos Gosi. Wow, Kuba, w ogóle super. Myślę, że wszyscy są zadowoleni nie tylko z tej garści wiedzy na koniec, ale ogólnie z całej prezentacji. Naprawdę jestem pod wrażeniem, było super flow, było mnóstwo kontentu i w ogóle wow. Także pewnie Cię jeszcze kiedyś zaprosimy, jeżeli będziesz tylko chciał do nas polecam się na przyszłość. Tak, dzięki wielkie za pytania. Przede wszystkim dziękuję bardzo aktywnym uczestnikom. Super, że się włączaliście w dyskusję i że ta współpraca z Kubą świetnie szła. Przede wszystkim dzięki dla Bartosza i dla Szymona. No Szymon to po prostu chyba pobił rekord pytań. Tak, jak macie jakieś nagrody, to Szymon zdecydowanie powinien dostać nagrodę jakąś. Tak postuluję o nagrodę dla Szymona. Tak, ja myślę, że się pewnie do Szymona odzyskujemy, bo naprawdę dzięki niemu wszyscy uzyskali mega gratis więcej informacji, także dzięki wielkie Szymon. No ale wszystkim przede wszystkim dziękuję za to, że dzisiaj zdecydowaliście spędzić z nami ten wieczór i podzielić i przyjąć jakąś fajną dawkę wiedzy od Kuby. Dzięki wielkie raz jeszcze. Jak wspominałam na początku, nagranie z webinaru będzie dostępne najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu i będziemy o tym informować na socialach. No i już teraz chcę Was zaprosić na następny JLabs, który pojawi się w następnym miesiącu i już teraz pewnie gdzieś na dniach będą pojawiać się o nim informacje, a temat będzie bardzo ciekawy. Nie chcę zdradzać szczegółów, ale to akurat warto śledzić. Tak, dokładnie. Dobra. Także super. Dziękuję Wam bardzo super. w takim razie. Wielkie. Pa, pa. Trzymajcie się. Cześć.